No jak francuskiego nie zna, tak, a chciałby wiedzieć, co będzie jadł, więc do pana hał, miał, me, be, mu, no nie? A gość tak na niego patrzy i spod lady ucięty, świeżutki kozi łeb, tak mu wyjął i pokazał, no nie? A Roju, a koza, bardzo dobrze, 3 poproszę. Roju jechał z panem z jedną krótkofalówką, my w środku z Pyrasem we dwóch z drugą krótkofalówką i ja tylko co chwila Roju, a powiedz mu, żeby zwolnił, a Roju, klepę go po nosę, zaraz mnie za geja weźmie, no nie? Bo to jest, jakby ci wylądowali kosmici i mówią tylko kado, 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 kado. Masz, potąd ich masz, plus oczy dookoła głowy, i wszystkiego musisz pilnować, bo co nie jest przymocowane do kogoś lub do czegoś, to jest właściwie wolne i można sobie to zabrać. Jesteśmy dzisiaj u Piotrka, który był BX-em w Afryce. No i nam trochę opowie, co w tej Afryce się wydarzyło. Tak się złożyło, że akurat BX-em pojechaliśmy tym razem do Afryki, bo poprzednim razem był to nasz krajowy żuk. No i tak idąc za ciosem, ponieważ żuk miał 70 koni i wolno ssącego diesla, to pomysł był taki, żeby pojechać znowu 70-konnym wolno ssącym dieslem. A że Pyras, mój przyjaciel, miał BX-a w takiej właśnie wersji, tyle tylko, że nieskończonego zupełnie, bo zaczęliśmy go robić 2 lata temu i trochę nam ten temat padł. No, życie po prostu nas pokonało w pewnym momencie, no to stwierdziliśmy, że dobra, to jak jest graniczny termin, że za rok samochód musi być jeżdżący, to ciśniemy, robimy tak, żeby jeździł i jedziemy na Budapeszt, Bamako. No i tak to się zaczęło. No więc kiblorurka jeszcze jest nieoklejona, tutaj już są 2 przygotowane, obejma montażowa i elegancki filtr cyklonowy od Ursusa. Taki filtr w sklepie offroadowym kosztuje 400, a w sklepie rolniczym 65 zł, razem z tą gustowną całą tutaj obejmą i rurą dolotową. No i co? Potem tutaj sobie dojdziemy, jak będzie błotnik, zrobimy dziurkę, rurka poleci tutaj tędy, tu damy otwór, wejdziemy tu i taką ładną spirorurką połączymy sobie te elementy i będzie dobrze. Jako klasa Spirit mamy obowiązek być na starcie w Budapeszcie i na konferencji prasowej, która jest 2 dni wcześniej. No więc pojechaliśmy do tego Budapesztu, spędziliśmy miło 2 dni na odpoczywaniu, bo tak jak powiedziałem, my ten samochód kończyliśmy do ostatniej chwili, więc akurat dla mnie ten moment, kiedy mogłem przejść z trybu myślenia o tym, co jeszcze trzeba zrobić, do trybu odpoczywam i szykuję się do wyjazdu, te 2 dni mi dużo dały. No i jedziemy. Nie, płyta nam nie lata. Cała załoga wreszcie jest mniej więcej widoczna. Tak. Udawajcie, że w ogóle jesteście zachwyceni. Jest już prawie 22. Jeszcze mamy trochę jazdy do Budapesztu. Auta sprawują się jak na razie bez zarzutu. Nie ma się do czego przypieprzyć. Jest naprawdę spoko. O! Atrakcji mamy po drodze co niemiara. Jedziemy. Jutro konferencja prasowa. Tak wygląda wreszcie po raz pierwszy na mym kanale latający dywan. Konferencję prasową wreszcie możecie w dzień docenić, jak wygląda nasz czarny piracki pojazd na tle tego wozu w kolorze pełnym. Nie, żartuję oczywiście, drełacha, tak. Wygląda pięknie, naprawdę wygląda jak cukiereczek.
te brudne białe felgi, ten brudny pomarańcz, brudne żółte, brudna czerwień. Jest ślicznie. Sam jesteś brudny. Bądź się ciulu. Lepsze brudne felgi niż brudne twoje myśli. Moje brudne myśli chciałbyś poznać, zboczeńcu. Fiesta. To wszystko Spirit. 2 Wartburgi. Łada. Wolwiak. Golf. I jeszcze miniak na deser. No potem mamy ceremonię startu na lotnisku w Budapeszcie i 3600 km do przejechania w ciągu pełnych 3 dób. I to jest ten najbardziej taki hardkorowy odcinek, bo nie ma żadnych punktów kontrolnych, niczego takiego, po prostu siadamy, ogień na tłoki i lecimy. I taki BX jaką miał prędkość przelotową? BX wolno ssący z 3 facetami w środku i z bagażnikiem dachowym, który stawia też pewien opór, z tym obciążeniem jakie miał. Jak zobaczyliśmy tak 115 na szafie, to już byliśmy zadowoleni i to był jego, że tak powiem, maks. Jako ciekawostka w drodze powrotnej jedąc pod wiatr byliśmy w stanie rozwinąć maksymalnie 80 na godzinę i to na 4. biegu, bo na 5 hamował. Okej, a jak spalanie wzrosło, macie taki odczyt przed wyjazdem? To znaczy tak, robiliśmy... W trakcie wyjazdu? Nie, wiesz co, przed wyjazdem no to nie mogliśmy zrobić testów spalania, bo samochód był praktycznie rzecz biorąc, mówię, 600 km wycieczka i to wszystko, więc jakby nie wiemy ile on w ogóle ile on by chciał palić. Wiemy z doświadczenia, bo tymi BX-ami kupę kilometrów i ja i Piotrek zrobiliśmy, więc wiemy, że on tak normalnie powinien palić około 7 litrów. Momentami dochodził do 11. Jeżeli była naprawdę ciężka droga, to dochodził do 11. Ale lecąc taką stówą po autostradach, mieścił się mniej więcej w 9 litrach na stówkę. Z tym obciążeniem, z tym bagażnikiem. Piękna, słodka Francja. Tankujemy nasze potwory. Powoli zbliżamy się do granicy z Hiszpanią. Paliwa macie po tyle. Złoty 77 w euro oczywiście, czasem przeliczyć tam po 4,40 za diesla. Jedziemy w kierunku Hiszpanii i niestety zbliżamy się do autostrady A9, która jest całkowicie zablokowana, tak przynajmniej twierdzi Google i wszystkie inne źródła. No i niestety musimy ją ominąć. Podejrzewamy, że około 5-6 godzin jeszcze nam zajmie dotarcie do Barcelony. Oczywiście, a jakże do tajnej bazy citroeniarzy, gdzie chwilę odpoczniemy, bo na promie musimy być dopiero jutro, więc jeszcze mamy całkiem sporo czasu. W stosunku do prędkości, jaką rozwijałem Żukiem 8 lat temu, to dzisiaj mamy naprawdę sporą nadwyżkę czasu, ale prawie cały czas jedziemy ze średnią prędkością 100 km na godzinę. No więc przelot po kolei z Węgier do Austrii, potem Włochy Północne, Francja i Hiszpania. No, po drodze we Francji zaliczyliśmy oczywiście protesty rolników. Całe nasze szczęście, że jechaliśmy trochę inną drogą i my w pewien sposób byliśmy trochę później w tym miejscu, gdzie oni protestowali, niż inne załogi. W związku z tym trochę krócej nas to kosztowało czasu. Dojechaliśmy potem do granicy hiszpańskiej, wjechaliśmy do Hiszpanii. Jeszcze jakieś tam chyba 150 km. Mieliśmy nocleg załatwiony w takiej fajnej miejscowości turystycznej na Costa del Sol. No i następnego dnia to już mieliśmy taki, tak powiem, lajcik, dojechać do portu w Almerii. I tu jest taka ciekawostka rajdowa. Wszystkie załogi praktycznie jadą do Algeciras obok Gibraltaru. To jest 400 km dalej niż Almeria, a z Almerii płynie się promem, który ma 8 godzin się spędza na Morzu Śródziemnym i płynie się do Melilli w Maroko, to jest enklawa hiszpańska. I to jest też fajna sprawa, bo tak naprawdę to jest terytorium Unii Europejskiej, więc dopływasz tym promem i zjeżdżasz na terytorium unijne. No, twój paszport popatrzą i dobra, jedź sobie. Dopiero moment wyjechania do Nadoru, no to jest wjazd na terytorium Maroka i zaczyna się, że tak powiem, afrykańska część przygody. Przy czym Maroko to jest taka Afryka jak, nie będę mówił co. To jest ładny kraj, ale bardzo mocno dążący do Europy i to jest też widać po ludziach, po architekturze, no po wszystkim na dobrą sprawę. I płynąc z Almerii do Melilli, wjeżdżamy przez Nador do takiej bardziej dzikiej części Maroka. Bo jakbyśmy zrobili to właśnie przy Gibraltarze, to masz wrażenie, że Hiszpanii nie opuściłeś, a może nawet do Francji wjechałeś, bo to trochę lepiej wygląda nawet niż Hiszpania. Maroko w tym miejscu. Jestem ja na afrykańskiej ziemi, 7:30. Wyjątkowo sprawnie wszystko poszło, spaliśmy w kabinie na całe szczęście
Było miło, sympatycznie i miękko. No, pół godziny temu nas obudzili, zeszliśmy do garażu na promie, zapakowaliśmy sprzęt i wysiadka. Nie było żadnej kontroli, bo to jest przejazd z terytorium hiszpańskiego na terytorium hiszpańskie. Dopiero granica do Nadoru nas zmieni nasze życie. Znaczy, moje to już mniej, bo wiem czego się spodziewać, ale chłopaki będą pewnie trochę zaskoczeni. Świeży raport, tym razem bez mojej pięknej twarzy. Jesteśmy już w cudownym, fantastycznie chaotycznym Maroko. Jest godzina, no, za 5 minut 13. Półtorej godziny nam zajęło przedostanie się przez granicę. I chwilę potem, bez jakiegoś większego trzepania, przejechaliśmy do Nadoru. Wybaczcie, jestem po prostu oszołomiony i zacina mi się myślenie. Przyjechaliśmy do Nadoru, wymieniliśmy pieniądze w banku i dosłownie przed chwilą kupiliśmy karty Marok Telecom, żeby móc, no thank you, żeby móc korzystać z internetu, nagrać i wrzucić między innymi ten film. Sami widzicie, chaos tu jest potworny, naganiacze, cudawianki, piesi nie mają pierwszeństwa, ale jakoś tu ludzie żyją. No i potem zaczyna się, że tak powiem, już te etapy rajdowe marokańskie, więc trzeba jechać do Fezu, potem z Fezu jedziemy do Merzugi. Merzuga to jest taki skraj Sahary, gdzie Maroko ma jedyne na swoim terytorium takie duże, piękne wydmy filmowej wręcz urody, bo taka ciekawostka, Sahara to nie jest pustynia tak do końca piaszczysta, tylko głównie raczej kamienista, z wybojami i tak dalej, więc to, co my mamy w głowie, jak sobie szczególnie miłośnicy Duny, to nie. To tego jest tam po prostu mało. Widziałem u Marka, że jak był. No jak był, tak. Zresztą druga sprawa, wszyscy przeważnie filmują te ładne wydmy, więc wszystkim się wydaje, że tam są te wydmy, a tak naprawdę to tam najczęściej są kamienie. I teraz Merzuga to jest takie pożegnanie z cywilizacją. To jest ten moment, kiedy rajd ostatni raz widzimy materac, prysznic, jakieś takie bardziej kulturalne miejsca. I potem jest kolejny etap, to jest dojazd do Ercigaga, 40 ponad kilometrów takiego naprawdę ciężkiego offroadu, gdzie auta osobowe no, dostają w dupę strasznie. No i BX też dostał w dupę i my też. Dobra, zaczynamy hardcora. Dojechaliśmy tu, czyli na pustynię. Tam dalej nie ma asfaltu, tu jest jego ewidentny koniec i za chwilę będziemy zasuwać po piachu. Właśnie spuszczamy ciśnienie z kół do 1,5 atmosfery, a może nawet i niżej. I czekają nas teraz 2 godziny naprawdę hardkorowej jazdy. Jeżeli uda mi się to wrzucić teraz, to jest to ostatnia relacja z dzisiaj, bo tam potem nie będzie zasięgu. A jeżeli zobaczycie to dopiero jutro, czyli 1 lutego, to znaczy, że już teraz nie mieliśmy zasięgu i wrzuciłem to z opóźnieniem. To na razie, hej i pa, trzymajcie za nas kciuki. No i wydarzyło nam się małe nieszczęście na tej pustyni. Już niestety nie pokażę Wam, jak to wyglądało, bo byliśmy zajęci ratowaniem sytuacji, ale zjechał nam bagażnik z dachu, puściły łapy. Cała konstrukcja bagażnika, cały stolarz okazał się super, tylko łapy zawiodły. No i skutek jest taki, że mamy trzaśniętą przednią szybę. Tutaj jest nawet ładnie widać pajączka, całe szczęście, że nie bardzo. Trochę nam wygięło pas przedni i straciliśmy jeden reflektor. Czyli w porównaniu do Poloneza sprzed 8 lat straciliśmy ten sam reflektor, tylko czemu kurwa wcześniej? Myślałem, że uda się go nam stracić, jeśli już dopiero gdzieś w Mauretanii. Oni stracili na Saharze Zachodniej, a my nawet jeszcze do Sahary Zachodniej nie dojechaliśmy. Z reflektorem sobie pewnie poradzimy, chyba że ktoś wyśle nam do paczkomatu reflektor lewy do BX-a. Paczkomat myślę, że gdzieś w okolicach El Ayun albo do Dakli. Bo tam są 2 drogi dojazdowe, właściwie 3, ale wybraliśmy sobie taką trochę po wydmach. I to te wydmy takie, powiedziałbym, wydemki, no ja wiem, no, 1,5 m wysokości, nic wielkiego. Płynne, łagodne, miękkie, fajnie się po nich jedzie. No i jak tylko na to wjechaliśmy, oczywiście wcześniej sobie upuściliśmy ciśnienia z opon, więc chłopaki dostali
trudno powiedzieć małpiego rozumu, bardziej takiej fajnej fazy, no nie, że jesteśmy na takim piaseczku, wielka kuweta i dajemy ognia. No bawiliśmy się zajebiście, dotąd dopóki ja nie krzyknąłem w prawo, a Piotrek nie stwierdził, że w lewo będzie lepiej i okazało się, że ta wydemka taka właśnie tej wysokości, to ona się nie kończy tym łagodnym zejściem, tylko się kończy po prostu pionową ścianą. I po prostu BX przeleciał nad tą wydmą, wyrżnęliśmy dziobem w ziemię, która jest tam twarda jak beton, rozwaliliśmy lewy reflektor, wypadł, potłukł się całkowicie, no i zjechał nam bagażnik z dachu, bo tutaj też raz, że trochę nam zabrakło czasu na wymyślenie lepszego bagażnika, a dwa, że no, do BX-a nie ma innego mocowania jak te dwie belki takie standardowe. No i w momencie takiego silnego uderzenia to po prostu nie miało szansy się utrzymać. Poskładaliśmy to w miarę szybko, oczywiście jeszcze pogięliśmy przód, podłużnicę, żeby nie było. Ale wy przeżyliście. Tak, no jak widać nic nam się nie stało, siedzę tutaj, tak. 2 dni później go tam powyciągali Ale sama, jakaś we trójkę. i naprawili. Nie, no obok jechał drugi BX, więc ogarnęliśmy się, pojechaliśmy dalej do tego obozowiska. I to jest Erkcigaga, tak jak powiedziałem, 50 km ciężkiego offroadu, żeby tam dotrzeć, natomiast śpi się między wydmami na Saharze. Wrażenie jest jedyne w swoim rodzaju. Praktycznie nie ma smogu świetlnego, nie ma chmur. Idziesz na szczyt wydmy, przechodzisz przez grań, kładziesz się na piasku, leżysz, 10 minut takiego przyzwyczajenia wzroku i zaczynasz rozumieć, że jesteś stary. Bo jakbyś miał znowu 20 lat, to tych gwiazd było 50 tyle, a tak to niestety już nie widzisz wszystkich. Mrok cię dopada. Tak, trochę cię mrok dopada. Oczywiście to tak fajnie wygląda, tak. Ludzie całe, no, na rajdzie to jest 250 załóg, no, więc powiedzmy nawet jak odpadło dojeżdżając do Erkcigagi z 10, to w dalszym ciągu masz tam 240 załóg, to jest kupa ludzi, którzy łażą po tych wydmach, przeszkadzają, więc to też nie jest tak, wiesz, bardzo romantycznie, to z moją żoną 8 lat wcześniej nam się udało, bardziej romantycznie, wtedy jechało 150 załóg, do Erkcigagi dojechało może z 50, to tam był spokój, a teraz to naprawdę była masa ludzi. Następnego dnia rano jest podziwianie wschodu słońca i tak dalej. Tak wygląda nasz szatan dzisiaj rano po pierwszym pustynnym noclegu w hamakach. Spało się genialnie. Konstrukcja, którą wymyśliliśmy, została wreszcie przetestowana bojowo, bo jak wiecie, wiele rzeczy robiliśmy na ostatnią chwilę i nie było możliwości sprawdzenia, jak to działa. Hamaki Lesowika super, cieplutko, naprawdę fantastycznie. Jestem zachwycony, nie ma się do czego przyczepić. Kolejne noce przed nami. Taka szybka historia. Roju dzisiaj pierwsza noc w życiu w hamaku i od razu na pustyni. Dzień Jak dobry. doznania? Pierwsza noc na pustyni w hamaku była genialna. Wyspałem się, widziałem gwiazdy i w ogóle nic mnie nie boli, mogę tak spać do końca życia. I o to właśnie chodzi w spaniu w hamaku. Ja też uwielbiam. Co też jest niesamowite wrażenie, bo po prostu dookoła siebie na szczycie wydmy widzisz tych ludzików. No nie? W tym roku tam się nawet nie chciało wyjść z namiotu, z hamaka, więc tylko założyłem długi obiektyw i po prostu huśtając się dalej w hamaku fotografowałem tych ludzi na tym wschodzie słońca. Całkiem fajne zdjęcia mi wyszły. No i jak ten ranek już wstaje w Erkcigaga, jesteśmy wyspani, akurat my śpimy w hamakach, bo tak lubimy. Jest zimno, żeby nie było, więc na Saharze tam koło zera, więc do spania się ubieramy zamiast się rozbierać. Tym razem już cwaniaczek byłem przygotowany na odzież termoaktywna, nie będę marzł jak poprzednim razem. Więc Co poprzednim razem liczyłeś, że jedziesz do Afryki, będzie ciepło? Nie no, poprzednim razem jak byliśmy Żukiem, wiesz, 8 lat wcześniej, to nie przewidziałem tego, że będzie tak zimno w nocy na Saharze, więc nie do końca miałem odzież termoaktywną ze sobą. Tym razem tam spodenki i bluza były. No i ten poranek jest taki cudowny w Erkcigaga, bo to jest dno takiego wielkiego, wyschniętego jeziora. I w dzień, jak widzisz daleko przed siebie, to wszystkie załogi tam kręcą najlepsze ujęcia. Czyli kręcenie rozmaitych bączków z podnoszeniem kurzu i tak dalej, tak dalej. No, bajer, zabawa jest przednia. Jedyny problem jest taki, że trzeba uważać z dronami, bo oczywiście nie wolno ich wozić do Maroka, więc wszyscy je przemycają i trzeba uważać, żeby nie zostać na tym dupniętym, bo to jest po prostu przestępstwo w tym kraju, tak? No i potem znowu te 40 czy 50 km offroadu, żeby się wydostać z Erkcigaga na asfalt. Jedzie się do miejscowości Assa, 5 km takiego lightowego offroadu, żeby dojechać do noclegu w korycie wyschniętej rzeki. I potem jest dwudniowy, jakby znowu taki maraton 1000 km do Dakli. Tu załogi sobie same decydują, gdzie chcą spać po drodze, czy może chcą na strzała jechać. I teraz tak,
W tym miejscu Maroko robi się takie trochę dziwne, bo od momentu jak wyjedziemy z Assy, żeby właśnie jechać do Dakli, to zbliżamy się do oceanu, zbliżamy się do tej już właściwie jednej, jedynej drogi, która prowadzi potem już w dół Afryki. I ta droga jest przez rząd marokański bardzo dobrze rozwinięta. 8 lat temu to była taka dziurawka trochę. Teraz jest tam normalnie regularna, dwunitkowa autostrada po 2 pasy w każdą stronę z szerokim pasem rozdzielającym momentami. I to robi wrażenie, że oni to zbudowali w tak krótkim czasie. Jadę. Marokańczycy zrobili nowoczesne autostrady na Saharze Zachodniej. To znaczy podobno ma prowadzić ona aż do Dakli. Pokaż, Piotr, jak to wygląda. To jest coś niesamowitego. 8 lat temu jechaliśmy po dziurawej, wyboistej drodze. W tej chwili to jest po prostu highway w klasy nawet powiedziałbym spokojnie europejskiej. Owszem, nie ma mopów, nie ma za bardzo stacji benzynowych, ale to jeszcze zdążą zbudować pewnie, jak będzie taka potrzeba. Zostało nam do El Ayoun stosunkowo niedużo, jakieś tam 180 km chyba z tego co widzę. Jestem zaskoczony jakością tych dróg i tempem, w jakim je budują. Mijaliśmy kilka segmentów kolejnych, które są kończone. Za 2 lata rajd Budapeszt-Bamako będzie się naprawdę odbywał po takich drogach. To po prostu jest szok. Więc to jest odcinek nudny. No, zresztą w ogóle ten rajd tak naprawdę jest nudny. I to jest też ekstremalna rzecz, no bo siedzisz 18 dni w samochodzie, no nie? Po czasem 10-12 godzin, więc to jest też taki no hardcore, tak? To pytanie padło do Marka, czy tak. Jakoś można czerpać z tego radość, że się jedzie? Można. No. Niewiarygodne, o jakich głupotach można rozmawiać w samochodzie. Jak już siedzisz z tą załogą, wiesz, n-ty dzień, to już takie tematy są przewałkowane, że to się w pale nie mieści. Zaczyna się wspólne śpiewanie i nieważne, że nikt nie potrafi. Zaczynają się różne dziwne rzeczy, więc co było w Vegas, zostaje w Vegas, więc pewne rzeczy... Chwaliliście się, że łączyliście się przez radiostację. A tak, to Roju jego stare hobby, w skrócie tylko powiem, na 18 urodziny dostał kasę od rodziny i kupił sobie CB radio, takie wypasione ze wstęgami i tak dalej. Na tym radiu parę lat popracował i zawsze marzył o tym, żeby zostać członkiem takiego elitarnego klubu Alfa Tango. I brakło mu chyba 2 łączności, bo to chyba trzeba zrobić 100 potwierdzonych łączności, 2 mu brakło, ale urodziło się dziecko, pojawiły się inne problemy, no i dobra, radio poszło do szafy. No i teraz Roju wyciąga to radio, bo stwierdza, że on weźmie to radio i będziemy pracować na jego zabawce, on będzie naszym RTO. Dobra, przygotował, wszystko zrobił, bach, zainstalowaliśmy to w samochodzie, jedziemy. Jedziemy sobie spokojnie przez Maroko, no i właśnie nuda, to o czym było mówione. I Roju niewiele myśląc, pstryk, przełączył się na wstęgi, no i wywołanie ogólne dla Polski, woła Mobilex z Maroko. Roger, QSL, this is 300/161, Bravo 01, the name is Roy, radio Oscar Yankee, the signal report 5x9+, 5x9+, over? Roger. Brazylia! Zabijemy go. Teraz już możemy. Nie wiem co robić, nie słyszę nikogo, kurde. Rozmawialiśmy z Brazylią właśnie. Jezu. Weź to wyłącz, bo to kurwa ja umrę. No i w tym momencie to był taki mały granacik wrzucony do szamba, tak tylko lekko wybuchło, taka nieduża detonacja, bo poszła od razu fama, że gdzieś tam polski samochód jedzie przez Maroko, można go złapać. Następnego chyba dnia, albo jeszcze tego samego, już nie pamiętam, złapaliśmy chłopaka, który jechał w samochodzie po Londynie i z nim nawiązaliśmy łączność. No i zaczęło się ciekawie robić, bo się zbliżaliśmy do Sahary Zachodniej powoli, a Roju przypomniał sobie te wszystkie stare zasady związane z łącznościami tego typu i zaczął znak wywoławczy, wzbogacił o numer kraju, w którym się znajdujemy. I nawet kraje, które są nieuznawane, tak jak Sahara Zachodnia, mają swoje numery wywoławcze. I w momencie, kiedy wjechaliśmy do Sahary Zachodniej i Roju krzyknął na radiu, to tak ładnie brzmi, 300/161 Bravo 01, to oznacza, że jestem w Saharze Zachodniej, to jest to 300, łamane na 161, jestem z Polski, tak? No i Bravo to nasze tam Budapeszt-Bamako i 01 nasz numer. I w tym momencie świat oszalał. Okazało się, że po prostu wszyscy chcą mieć łączność z Saharą Zachodnią, no bo ktoś, kto tam mieszka, nie woła w ten sposób z tym kluczem, bo natychmiast by go Marokańczycy dojechali, tak? No i Roju rozbił bank.
Okazało się, że tych łączności zrobił na tyle dużo, że w ogóle klub Alfa Tango go honorowo niemalże przyjął w swoje szeregi, a już absolutny hit był, jak dojechaliśmy później do Gambii już w drodze powrotnej i Roju dostał dostęp do takiego wypasionego radia, dostał znak ekspedycyjny i nawiązał ponad 900 łączności z całym światem z Gambii, gdzie ostatnie łączności tego typu były w 2000 roku. Także no, po prostu rozbił kilka banków i teraz Roju właśnie rozmyśla, czy nie podróżować po świecie i nie być takim jednorożcem do upolowania, bo w ogóle wywołanie z Senegalu, wywołanie z Sahary Zachodniej, wywołanie z Maurytanii, to wszystko były takie strzały, że po prostu szok. No i to tak historia właśnie naszych łączności, więc często było tak, że nie było z nami łączności z naszym samochodem między samochodami, bo radio było przełączone na łączność z Polską, a były też jaja tego typu, że nie było łączności między samochodami, bo było więcej niż 3 km i oni już nas nie słyszeli, albo my ich, a słyszeliśmy Polskę, tak? Więc Czyli to jest jedna z atrakcji podczas podróży. Tak, no Roju w sumie zdobił łączności z chyba ponad 100 krajów i to z takimi tak egzotycznymi krajami i wyspami na Pacyfiku i nie tylko, przepraszam, na Oceanie Atlantyckim, że to się aż w głowie nie mieści, bo to też tak tylko krótko powiem, jak mieszkamy w kraju, gdzie jest 40 milionów ludzi i powiedzmy z nich jest, nie wiem, 100 tysięcy krótkofalowców, to 100 tysięcy krótkofalowców wołających małą wysepkę, gdzie jest jeden krótkofalowiec, oni nie są dla niego interesujący. A on woli pogadać z jakimś innym krótkofalowcem, który też jest na małej wyspie. Ale jak jesteś takim jednorożcem jak Roju, jesteś w Saharze Zachodniej, tak, to ten mały z tej wyspy Cię woła, bo on chce z Tobą pogadać, nie? Żeby mieć tą łączność. I w tym momencie te wszystkie jednorożce, które kiedyś on wywoływał, nagle zaczęły wołać jego. Więc jak zaliczył chyba na jednej wyspie 3 jedynych krótkofalowców, którzy tam są, no po prostu zrobił bardzo fajne łączności. The station from USA, 2 division, please. Yes, 2 division, BB01, 2 Echo Kilo 405, 2 Echo No dobra, to o Roju i jego zajawce to tyle. I dokończę, dojechaliśmy do Dakli, tak? Okej, no więc do Dakli, tak jak powiedziałem, autostrada, nuda, jedziesz. Po to się zatrzymaliśmy w takiej miejscowości El Ayun. Tam jest z kolei łatwo z naprawianiem samochodu. I tam też dokonaliśmy naprawy samochodu. To znaczy chłopaki we 2 rano po prostu Tomek z Piotrkiem poszli, wyciągnęli nasz pognieciony przód, poskręcali go tam, poskładali do kupy. Z butelki po wodzie zrobiliśmy sobie reflektor, żeby to jakoś wyglądało. I to ciekawe, z tym reflektorem nie mieliśmy kompletnie żadnych problemów. Nigdzie nam się do nas policja nie przyczepiła. Natomiast z naszą rozbitą szybą afera była w Senegalu, ale to o tym później. Jesteśmy w El Ayun, słynna 5-kilometrowa aleja pełna mechaników, sklepów motoryzacyjnych i różnych innych rzeczy. Tutaj 8 lat temu naprawialiśmy polonezę, jak mu padł alternator, a dzisiaj bez żadnego problemu złożyliśmy zamówienie na reflektor do naszego BX-a. Niestety nie będzie od ręki, będzie za kilka dni, a nie mamy czasu na to, żeby czekać, ale w drodze powrotnej po prostu go sobie odbierzemy, zapłacimy całe tam chyba 45 €, zamontujemy, bo to jest jedno pstryknięcie i pojedziemy dalej do Europy już ze sprawnym w pełni reflektorem. Dzisiaj mamy wszystko ładnie już wyprostowane, auto jedzie bez zarzutu, nic nie obciera, także szanse na nasz dojazd i powrót znacząco wzrosły. Więc samochód mamy naprawiony w El Ayun i możemy sobie spokojnie jechać. Więc dojeżdżamy następnego dnia do Dakli, obozowisko w takim pośrodku niczego. Nad zatoką w Dakli jest po prostu wielka taka plaża. Na tej plaży wiatr, który wiał tak, że nam hamaki poziomo stawiało. I spędziliśmy tam noc, bardzo krótką zresztą, bo następnego dnia jest dojazd do granicy marokańskiej. No i jak jest 250 załóg, nawet jeżeli powiedzmy 15 odpadło, to dalej jest 235. Trzeba dojechać do granicy i żeby nie stać jako ten 235 w kolejce, tak? Bo nawet jeżeli to jest wszystko załatwione przez organizatora, że przejeżdżamy trochę szybciej, to jednak nie jest to Schengen. Stajemy, stoimy i dzieją się tam jakieś procedury. No więc wskoczyliśmy rano w samochód bez wsiadania, bez niczego, ogień na tłoki. Ja prowadziłem, wyprzedziłem chyba ponad 40 załóg wtedy, więc jak doleciałem na granicę jeszcze po to zatankowanie, bach, to i tak 2 godziny chyba 2,5 godziny staliśmy, żeby przebić się przez to przejście graniczne. 9 rano, 3,5 godziny zapieprzania 110-120 na godzinę. Tam jest kolejka do przejścia granicznego. Niestety pan stanął i trochę zasłonił, więc nie zobaczycie.
idźże człowieku. No, tam gdzie ta wieża na końcu, to tam jest przejście graniczne. Rypaliśmy cały czas 100-110 przed siebie. Zatankowaliśmy się po korek i jesteśmy gotowi do przekroczenia granicy, ale kiedyś to było. Podjechaliśmy i po prostu wjechaliśmy na granicę, a tu dzisiaj podejrzewam, że niestety parę godzin postoimy. No cóż, lekko nie ma. Granica jest tam, na oko 60-70, chuj wie, może i 100 aut. Tu my, a tu są wszyscy, których wydymałem, pędząc z pełną prędkością. Na jaką stać było naszego szatana. Wyprzedziliśmy po drodze, nie wiem, 40, może 50 aut, co powinno nam zaoszczędzić sporo czasu na granicy i było tego warte. Droga świetna, jechało się po prostu zajebiście. Dawno się tak świetnie nie bawiłem. No, może wczoraj, kiedy jechałem inną drogą. Teraz wpylamy śniadanie. Tak. Jemy. Tu jest stół, pychotka. Oliwki pycha. Oliwki właśnie teraz będziemy jedli. Także my czekamy, nie wiem ile nam tej granicy zejdzie. Obawiam się, że godzin parę i czekamy, aż dojedzie do nas latający dywan, bo zostali gdzieś z tyłu. Przejechaliśmy granicę marokańską, opuściliśmy w tej chwili Maroko, jesteśmy na ziemi niczyjej. Wjeżdżamy na pole minowe. Tak, poczekaj, zaraz się zatrzymamy. Jeszcze kawałek jedziesz. Tutaj gdzieś stań koło tego czerwonego, tylko że będzie szyby pozamykać. No dobra, wjeżdżamy na pole minowe, przejeżdżamy granicę do Mauretanii, no i za chwilę stracimy łączność, uzyskamy ją pewnie dopiero za parę godzin, jak kupimy kolejną kartę. A jak to wygląda? Ano syf, jak zawsze na Saharze, tak jak powiedziałem już wcześniej w poprzednim wejściu. Możecie popatrzeć na Sybilis. Smutne to, ale tak świat wygląda. Dobra, to powoli ruszamy. Marokańczycy wyasfaltowali. A tu standardowy numer, pan zapieprza po prostu na zwarcie. Ładne reflektory, nie? No. Bardzo ładne, bardzo mi się podobają. No i potem jest jeszcze tam ze 2 godziny jazdy przez Mauretanię, żeby dojechać do biwaku rajdowego, gdzie, tak załatwił organizator, dostajemy wizy do paszportów w takich namiotach już na tym naszym biwaku rajdowym. No i jak wjeżdżasz do Mauretanii, to ja już to 8 lat temu przerabiałem, więc jakby nie robiło to na mnie aż takiego wrażenia, ale stanąłem sobie tak w pozycji takiego obserwatora i patrzę na kolegów. I to jest ten moment, kiedy po raz pierwszy eksploduje Ci głowa. Maroko jest cywilizowane, Maroko jest wspaniałe, bezpieczne, tam się nic nie dzieje, nic Ci nie grozi. Jedziesz, patrzysz na widoki, jesz pyszny marokański chlebek. Ale jak dojeżdżasz do Mauretanii, to nie wierzysz w to, co widzisz. Już pomijając słynne pole minowe, przez które trzeba przejechać pomiędzy granicą marokańską a mauretańską, Maroko wkurzone wyasfaltowało ją do połowy, ziemię niczyją, należącą tak naprawdę do Sahary Zachodniej, ale to mniejsza o szczegóły w tym momencie. Natomiast Mauretania oczywiście Padza nawet nie zgięła, więc tam są dalej kratery, skały i różne tego typu rzeczy. I jak tylko zobaczysz w ogóle to przejście graniczne, jak ono wygląda, to już robi Ci się tak dziwnie. No i potem jest ten moment, kiedy ruszasz asfaltem, i już mauretańskim, cały zadowolony i nagle po prostu ten asfalt znika w pewnym momencie. I zaczynają się tam takie naprawdę dziury, kratery, ten syf niemiłosierny po bokach dookoła. Sahara jest straszliwie zaśmiecona. Maroko jeszcze próbuje jakoś przetwarzać śmieci, ale żeby nie było, nie mają za specjalnego systemu i jest dużo śmieci w Maroko. Natomiast w Mauretanii to jest, jak to nazwaliśmy 8 lat temu, safari przez wysypisko śmieci. Śmieci są wszechobecne, szczególnie butelki po wodzie, no bo woda butelkowana stała się dobrodziejstwem i przekleństwem. Tak? Z jednej strony masz czystą wodę, z drugiej strony masz niestety odpad, z którym nie masz co zrobić. W sklepie z kartami SIM jest tylko jedna karta SIM i do tego musi być zarejestrowana na mieszkańca Mauretanii, więc trochę rzeźbimy, żeby to uzyskać, może nam się uda. Dzisiaj nie będziemy mieli internetu w obozowisku, więc nie wiem, kiedy te relacje wrzucę, więc jak będziecie to oglądać, to będzie to już trochę opóźnione. Jak tam, panie kolego? Jest sakramencko gorąco. Jest gorąco, jest luty, musisz cierpieć. To jest fakt powszechnie znany, że w lutym jest... jesteśmy zainteresowani, bo tu co chwilę ktoś przychodzi, nawet gość po rusku ze mną rozmawiał. A tu w różnych językach rozmawiają, tak, byleby tylko turystę zgolić. Wygląda bazarek mauretański, pierwszy, taki gdzieś spotkaliśmy. Można by było to porównać do takiej Castoramy pospawanej do spóły z Carrefourem. O, tutaj też mają Mauritela, ale już nie będziemy wojować z drugą kartą, jedna nam wystarczy. Wszystko można tu kupić.
mięsko, dywany, tapczany, materiały budowlane. To tak się składa, że to wspaniała kolejka, w której sterczymy jak debile od godziny do tego zajebistego namiotu. To jest po to, żeby nie trzeba było wysyłać paszportów wcześniej, żeby dostać wizy, to te wizy dostajemy teraz już na terytorium Mauretanii, taki bajer. No ale 250 aut, przyjmijmy tylko 2 osoby w aucie, to mamy 500 osób, które trzeba obsłużyć. 6 stanowisk, no nie idzie to za prędko. Mam nadzieję, że nam się uda w ciągu najbliższych, nie wiem, 20 minut zamknąć temat, bo jeszcze chcieliśmy powiesić antenę półfalową i zrobić trochę łączności dalszych, ale nie wiem, czy to dzisiaj będzie możliwe. Może się uda jutro, bo jutro mamy bardzo mało kilometrów do przejechania, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. I teraz Mauretania to jest tak, najpierw musisz sobie załatwić pieniądze. Jesteś na granicy, więc te pieniądze załatwiasz u konika. Rzecz, która dla dzisiejszych wielu młodszych ludzi, którzy nie wyjeżdżali za granicę w czasach słusznie minionych, to jest w ogóle jakaś aberracja, że musisz skorzystać z usług jakiegoś dżentelmena. I jeszcze mało tego, ty mu pokazujesz, że kurs jest tyle, a on ma to w nosie, tak? Pokazuje ci, za ile on ci to sprzeda. W ogóle same negocjacje są zajebiste, bo robisz to przy pomocy kalkulatora, ale nic na nim nie liczysz. To znaczy, ty wystukujesz swoją ofertę i pokazujesz panu, pan kasuje i stuka swoją. No nie? Genialna sprawa, w ogóle bardzo fajnie się sprawdza ten sposób targowania w różnych miejscach, albo po prostu podania ceny. No co się będę męczył z kimś, kto mówi w języku, którego ja nie rozumiem. Daję mu kalkulator, pokaż mi tutaj how much i po temacie. No więc wymiana pieniędzy u tego konika, kartę SIM chcesz kupić. No wiesz, wjechanie do Mauretanii to jest wjechanie w miejsce, gdzie nie ma cywilizacji. Tam po prostu jest droga i nic więcej. Najbliższe miasteczko jest chyba, nie pamiętam, jakieś 100 km z hakiem od granicy i w tym miasteczku postanowiliśmy kupić kartę SIM w tym miasteczku, bo akurat wiedzieliśmy, że w Mauretanii karta SIM musi być rejestrowana na Localesa. Mają nowoczesne dowody z chipem, czego jeszcze Polska chyba, tak dobrze kojarzę, nawet nie ma, to oni tam mają i pan miał taki czytniczek i wsuwałeś swój dowodzik i przykładał tego SIM-a i ci go w ten sposób rejestrował. No, nowoczesność w domu i zagrodzie. A dookoła piach, na stanę chodzą, wiesz, kozy i tak dalej, żeby nie było. Albo koza wcina biustonosz, co też widzieliśmy akurat właśnie obok. I sytuacja jest taka, że więc stwierdziliśmy, że kartę to kupimy sobie w miasteczku. Zajeżdżamy, no jest salon, też sobie nie wyobrażaj Bóg wie czego. To była taka, jakbyś wszedł do toalety u siebie w mieszkaniu, czyli mniej więcej tej wielkości obiekt i tak na pół przedzielony, pan za kratą. No i okazało się, że w salonie Mauritela jest cała jedna karta, pan ją sprzedał nam i zrealizował target i zamknął biznes na dziś, bo już nie było co sprzedawać. Jest prosta sprawa. No i też obserwacja kolegów, którym właśnie następują kolejne wybuchy głowy, jak na przykład właśnie widzą tą kozę jadącą biustonosz, widzą obok targ, gdzie te zwierzęta pokrojone, wiesz, wiszą na jakichś takich haczykach. Mauretania jest pod tym względem po prostu odjazdem absolutnym. No i dojeżdżamy do tego obozu, to jest chyba Bang Darguin National Park, tak się to nazywa, więc jest wielka plaża nad oceanem, nic więcej nie ma. Płacisz za wjechanie do tego parku chyba 15 euro od łebka, czyli ten piach, który wcześniej widziałeś gratis, teraz oglądasz za 15 euro. 8 lat temu było to 2 euro od łebka, więc inflacja taka dość spora. Znaczy podejrzewam, że dalej jest 2 euro od łebka, tylko biali przyjechali, więc W sezonie jest 15. w sezonie, tak, i jedziemy z koksem. No i to jest ten dzień, kiedy mamy takie najgorsze, że tak powiem, wspomnienia, bo przepraszam, następnego dnia, bo tu oczywiście dostaliśmy te wizy w tym namiocie. Oni nie wiem też po co to robią, bo te wizy to oczywiście skanowanie paluszków, zdjęcie i drukują potem tą taką naklejeczkę w 2 drukarkach i ci to wklejają do paszportu, zabierając całą stronę, a jest to wiza jednokrotnego wjazdu do Mauretanii. Więc w drodze powrotnej dostaliśmy taką drugą. No i bezpieczeństwo. Ja nie wiem, wiesz... Gdybyście śmieci za dużo nie zabrali ze sobą. Nie mam pojęcia, po co oni to tak komplikują, no ale mniejsze. Jesteśmy na plaży, jedziemy do Nouakchott, prawie 70 km wzdłuż brzegu oceanu. Ocean to takie cienkie pomiędzy niebem a piachem, które widać tu w kadrze. A jedzie nas trochę więcej, nie wiem czy będzie widać, ale 4 sztuki, taki wspaniały konwój. Może mi się udało złapać, może nie. Dzień naszego auta. Noc była fantastyczna. Wyspaliśmy się, jesteśmy wyluzowani. Dzisiaj mamy tylko 130 km do przejechania. I musimy znaleźć sobie jakieś spanie w Nouakchott, co pewnie najprostsze nie będzie. W tej chwili około 24-25 stopni. Dzisiaj maksymalnie będzie 36. No i następnego dnia rano się budzimy
I to jest taki dzień, kiedy jest tylko chyba 160 km jest do stolicy, do Nawakrzut drogą. Niecałe 200, przepraszam, bo jeszcze jest dojazd do parku. Niecałe 200 jest drogą, albo 70 km po plaży. No i wszyscy napaleni jak Arab na kurs pilotażu, żeby przejechać tą drogą, przejechać po plaży. No i oczywiście my też, tak. Mamy auto 4x4, bach, stajemy, upuszczamy powietrza do 1,2, żeby było spoko, żeby to szło. I to jest tak, odpływ i w momencie, kiedy odpływ się zaczyna, czyli mamy już ten szczyt przypływu i zaczyna się odpływ, to w odpowiednim momencie możesz wjechać na plażę i jedziesz za cofającą się wodą, czyli tam, gdzie właśnie woda zeszła, tam jest ten piach najtwardszy i możesz pruć. Jak fala wraca, no to się trochę odsuwasz i takim slalomem zasuwasz. Bardzo chcieliśmy to przeżyć, nie udało nam się Żukiem 8 lat wcześniej, no bo pchać się, znaczy my żeśmy wtedy prawie dojechali do plaży, ale nas nie wpuścili, jak dobrze pamiętam, jakoś tak to było. No więc bardzo chcemy, jest fajnie, już dojeżdżamy do plaży i jest taka nieduża mulda i Piotrek prowadzi i nacisnął gaz i nie ma silnika. I zdziwienie, jak to? No, tak, nawet nic się nie wydarzyło, po prostu w jednej chwili silnik był i w drugiej już go nie było. Praktycznie na wolnych obrotach. Nawet nie zdążył podnieść tych obrotów. No i pomyśleliśmy, że elektrozabór w pompie, no nie, no to na kabelek rzucimy na skróty, prąd, tak, i jedziemy dalej. Przykładamy, ale elektrozabór działa. I Piotrek odchyla osłonę rozrządu i dziękuję, rozrząd załatwiony. Zakręciliśmy jeszcze rozrusznikiem, no bo i tak się już nic więcej nie stanie, co się miało stać, to się stało. No i okazało się, że wałek jest złamany, bo my z wałka mamy napęd pompy układu hydraulicznego i widzimy, że pompa stoi, a powinna się obracać. No to już wiemy, że wałek jest złamany i że jesteśmy w dupie. I co robić dalej? No i niestety szatan zakończył podróż w Radzie Budapeszt-Bamako. Wszystko na to wskazuje. Mamy zerwany rozrząd. Mamy zerwany rozrząd, więc naprawa tego i tak zajmie nam dłuższą chwilę. A jeszcze musimy się do jakiejś cywilizacji dostać. Także sam rajd chyba mamy już z bani. Niestety. Zajmiemy się naprawą, ale i tak pojedziemy do celu, jeżeli go postawimy na, że tak powiem, nogi. Musimy zdobyć po prostu, zdjąć głowicę, zobaczyć co się stało, dokonać naprawy. Ten silnik jest tu bardzo popularny, więc nie powinno być żadnego problemu z naprawą. Jebnięty. Wałek pęk? Tak. No to dupa, ale zobacz czy głowica, podpory czy są ok. Podpory są całe. Podpory całe, czyli potrzebujemy tylko wałek rozrządu. I jesteśmy w stanie go poskładać. Dobra. Czyli najprawdopodobniej pękł nam pasek i to spowodowało potem pęknięcie wałka rozrządu. Gdzie pęknięty wałek? Dobra, zakrywam, bo leci piach. Dobra. No to tak wygląda sytuacja na tę chwilę. Puszczamy załogę drugiego BX-a, to jedźcie, żebyście nam nie przeszkadzali. No zresztą bawcie się dobrze, no co będziemy Was blokować. A chłopaki, taką fajną ekipę poznaliśmy, chłopaków z Mitsubishi. Tu mogę pozdrowić Olafa, Darka i Karola od razu. I chłopaki naprawdę plusik. Po pierwsze kapitalnie nas scholowali, oni jechali Pajero, więc było im też łatwo, taką muchę na holu jak my, to bez żadnego problemu. Ściągnęli nas 40 km, ściągnęli nas z tej plaży i teraz tak, potem analizując zagadnienie, to mieliśmy szczęście, bo jakby nam się ten silnik wysypał 5 km dalej, to ten BX by tam został, już nie byłoby go nawet jak wyciągnąć, bo on natychmiast opadł, brak zawieszenia, no jak go przez te wszystkie piachy wywlec, tak? A tu na szczęście tego problemu jeszcze takiego dużego nie było, więc wyciągnęli nas 40 km do głównej drogi i tam na takiej stacji benzynowej, wiem, że byliśmy w Mauretanii, ale posłużę się przykładem amerykańskim, musisz użyć wyobraźni. Jak na starych nieraz filmach widać jest taką opuszczoną stację benzynową, gdzie diabeł mówi dobranoc i jeszcze jest taka zgrzytająca tablica, którą wiatr wieje. To dokładnie to samo, tylko w wersji mauretańskiej mieliśmy. Nawet była ta tablica i też takie skrzypienie było słychać. Stacja benzynowa niesamowita. Cały dzień nie dzieje się na niej nic. Zatrzymują się busiki, wysiadają jacyś ludzie, żeby się pomodlić, kupić wodę w sklepiku. Też może sobie nie wyobrażać Shella. Hot dogów nie było. To wyglądało jak altanka śmietnikowa na przeciętnym osiedlu, tylko taka trochę większa, pomalowana w jakieś dziwne kolory, drzwi stalowe i wchodzi do sklepu. I przez cały dzień tam te busiki, ludzie wysiadają, przyjeżdżają, odjeżdżają i... Siedzę sobie na stacji benzynowej, tam gdzie scholowaliśmy BX-a. Popatrzcie, człowiek, który wykonuje absolutnie bezsensowną pracę. To jest policjant stojący po środku skrzyżowania. Samochody jadą,
muszą się zatrzymać w odpowiedniej odległości. On władczym gestem pozwala podjechać bliżej. No i jak już podjadą bliżej, to macha ręką, żeby jechali dalej. O nic nie pyta, niczego nie melduje, nie raportuje, po prostu stoi pośrodku niczego. Wieje bardzo silny wiatr. Podłączyłem sobie mikrofon krawatowy, więc powinno być mnie całkiem dobrze słychać. No i co? Mauretania, jak widać, śmietnik. Niestety wszędzie tak to wygląda. Co do naszego auta, to za chwilę powiem coś więcej. A chciałem Wam pokazać właśnie bezsensowną pracę ludzką. Praktycznie nikt nie tankuje na tej stacji. No i my siedzimy, tam jest zaraz posterunek taki kontrolny i przyleciał, jak tylko zjechaliśmy na tą stację, przyleciał ten żołnierz i że on nam załatwi pomoc, że on zna najlepszego mechanika w Nawakrzut, że on w ogóle wszystko ogarnie, że to nie jest żaden problem, że to jeden telefon. No i faktycznie zrobił tam ten telefon jeden, drugi, no i że mechanik już jedzie. No i tutaj jest takie słynne powiedzenie This is Africa, więc jak cokolwiek się dzieje, to jest właśnie This is Africa. Czyli siedzisz sobie kilka godzin, kompletnie nie masz pojęcia, co się dzieje. Jak pana pytasz, czy ten mechanik jedzie, jedzie on ci na prochy matki, przysięgnie, że mechanik jedzie. Mało tego, my jeszcze z nim wymieniliśmy zdjęcia, bo zdjęliśmy pokrywę, żeby zobaczyć ten wałek, tak, żebyśmy zdjęcia zostały wysłane, gość stwierdził, że ma dokładnie ten wałek, wszystko spoko. No więc siedzimy na tej stacji benzynowej i czekamy, aż przyjedzie ten mechanik z wałkiem, no i mamy dużą nadzieję, że uda nam się to naprawić bez potrzeby ściągania głowicy i oglądania silnika. Ja w skrócie tylko powiem, że faktycznie silnik jest kolizyjny i faktycznie zawór nam złamał wałek, ale nic się więcej nie stało poza tym wałkiem. No i teraz numer wygląda tak, że my siedzimy, nudzimy się jak te mopsy i faktycznie koło godziny... i w pewnym momencie zaczynamy już wątpić w to, że przyjedzie ten mechanik, a przyjeżdżają chłopaki nasi, którzy dojechali do Nawakrzut tą plażą i w ogóle takie banany mają na twarzy, coś fantastycznego i oni przyjeżdżają do nas i przywożą nam informację, że po drodze spotkali gościa, który właśnie zajmuje się serwisem aut i tak dalej i on w ogóle bardzo chętny był, żeby nam pomóc i że ma lawetę. No więc my cali zachwyceni lawetą. Dobra, w dupie z tamtym, skoro go od 4 godzin nie ma, no z tego Nawakrzut jest 160 km, to są 2 godziny jazdy, gościa nie ma 4 godziny, to pies go srał, dzwonimy do tego drugiego i zobaczymy co ten. Ten, że oczywiście, jeszcze do tego ten mówił świetnie po angielsku, że oczywiście w ogóle nie ma najmniejszego problemu. On przyjedzie, zgarnie nas do swojego warsztatu, on tam ma wypas pełen i to w ogóle naprawimy, to jest luzik. No i spoko. Ściemniło się i nagle taka cisza była, przez moment nie było ruchu na tej stacji, pojawia się gość z wałkiem w łapie i ze skrzynią z narzędziami w drugiej łapie. Tylko że ten wałek jest straszliwie skorodowany. To jest w ogóle jakieś takie coś antycznego. Jest to niewątpliwie od tego silnika wałek, ale nie chciałbyś tego włożyć do swojego samochodu. Piotrek jak go zobaczył z tym wałkiem, myślałem, że go zapłuczę tym wałkiem. Okazało się, że ten mechanik, rzekomo najlepszy w Nawakrzut, autostopem do nas jechał 4 godziny z tej stolicy. No więc oczywiście pana żeśmy spławili, trzeba było mu oczywiście zapłacić za jego fatygę niestety. No i gdzieś tam z godzinę później przyjeżdża gość, który miał nas lawetą ściągnąć do Nawakrzut, no bo my potrzebujemy lawety, bo w BX-ie jak nie działa układ hydrauliczny, to nie ma ani zawieszenia, ani hamulców. No i pan przyjechał i nie ma lawety. To co teraz widać, to jest jedna z najbardziej hardkorowych rzeczy, jakie robiłem w życiu. Teraz zresztą też. Jesteśmy właśnie holowani do Nawakrzut po drodze w ciemności samochodem, w którym nie działa hydrauliczny układ, który zapewnia nam hamulce i zawieszenie. Mam nadzieję, że ta wycieczka zakończy się szczęśliwie i że nie trafimy na jakąś wielką dziurę w jezdni albo inne atrakcje, bo naprawdę może być różnie. Na całe szczęście mamy przedni hamulec ręczny, a nie tylny, ale i tak jego działanie nie jest tak idealne jak działanie normalnych hamulców, więc cóż, zobaczymy co się wydarzy. Nocne holowanie trwa w najlepsze. Zostało nam jakieś 25 km do celu. Sport z gatunku sportów ekstremalnych po całości. This is Africa w całej okazałości. Na całe szczęście w ciągu ostatnich chyba 2-3 lat położyli nowy asfalt na drodze do Nawakrzut, więc poza dosłownie paroma dziurami, których moglibyśmy stracić koło, to jest prawie jak po stole. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony.
aczkolwiek jest to doświadczenie, którego nie chciałbym nigdy więcej w życiu powtarzać, bo Pan nie rozumie tego, że mamy problem z hamowaniem i z zawieszeniem i momentami zapierdala 70 na godzinę, a nawet wyprzedziliśmy już 2 ciężarówki. This is Africa. Patrzymy, a on taką długą linkę wyciąga, to w ogóle dla niego nie jest problem, on nas scholuje. Ja mówię, chłopie, jak ty nas scholujesz, jak my nie mamy hamulców? Mówię mu, lina musi być długa, biorę naszą linkę, spinamy dopiero te 2 linki razem, mówię, to minimum. My musimy mieć czas na zahamowanie ręcznym. Ręczne w BX jest na szczęście naprzód, więc siła hamowania jest bardzo dobra, ale precyzja jest żadna, bo ty musisz mieć czas na pociągnięcie tej wajchy i jeszcze, wiesz, jakoś to próbować regulować. No więc stwierdziliśmy, że tak, po pierwsze, i tak nie mamy innego wyjścia. Po drugie, raz kozie śmierć, a po trzecie, różne rzeczy się w życiu robiło, tak? Jest noc, jakoś to powinno się udać. Ja miałem trochę duszę na ramieniu, bardziej niż moi koledzy, bo ja pamiętałem tę drogę sprzed 8 lat i wiedziałem, w jakim ona jest stanie, czyli w żadnym. A samochód bez zawieszenia i bez hamulców to nie jest najlepszy pomysł, żeby go tak holować. Całe szczęście okazało się, że Mauretańczycy też tą drogę poprawili i ona jest dużo, dużo lepsza. To więc spędziliśmy 160 km jazdy na lince w środku nocy do Nawakrzut. Roju jechał z panem z jedną krótkofalówką, my w środku z Pyrasem we dwóch z drugą krótkofalówką. I ja tylko co chwila, Roju, kurwa, powiedz mu, żeby zwolnił. A Roju, klepę go po nosę, zaraz mnie za geja weźmie, no nie? Bo on tu gada przez telefon, tu coś je, pali papierosa, tak? I co chwilę mu to kopyto, wiesz, dojeżdża do 80 na godzinę. No moment, w którym siedzisz w BX-ie bez zawieszenia, bez hamulców, na sznurku i wyprzedzasz ciężarówki w środku nocy w Mauretanii, to jest ten moment, kiedy naprawdę wiesz, że robisz coś, czego nie powinieneś. Ale co ciekawe, nic się nam nie stało. Kolejny raz. Tak, kolejny raz. Gość nas dociągnął do swojego warsztatu. Na całe szczęście na wjeździe do Nawakrzut. No i była godzina 3 w nocy, popatrzył tak na nas. No to cześć chłopaki, będę o 9. No to my tak stoimy, to właściwie co mamy teraz ze sobą zrobić? No nie, to niewiele myśląc, rozkładamy nasze stelaże do hamaków i idziemy spać w hamakach. No ale Roju stwierdził, że jest za gorąco, żeby spać w namiocie, a jego hamak się chyba dzień czy tam 2 dni wcześniej popsuł. On miał taki stary hamaczek, tam miał prawo się zepsuć, więc no, niestety się popsuł. Więc Roju, niewiele myśląc, pod jakimś sklepem położył karimatę, poduszkę, śpiwór i stwierdził, że on może być pierwszym białym bezdomnym w Nawakrzut. Jest mu to obojętne. No i tak spędziliśmy noc. Następnego dnia rano przyjechał nasz pan od serwisu. Okazało się, że mechanik jest z niego żaden. Jest to po prostu fikser, który ogarnia milion rzeczy bez większego problemu i ma warsztat detailingowy, co w ogóle też byliśmy w szoku, że w Nawakrzut jest warsztat, który wygląda lepiej niż niektóre w Polsce. Płytki na podłodze, wszystko wylizane, uchwyciki na narzędzia, na polerki, na wszystko. No. Rozdzielamy się w tym momencie z załogą latającego. Oni ruszają do mety, my zostajemy w Nawakrzut, do którego dojechaliśmy w nocy. No i co? Jeżeli w ciągu 24 godzin naprawimy silnik, dogonimy stawkę i zabawa trwa dalej. A jeżeli nie dogonimy, bo się czegoś zrobić nie da, albo się nie uda, bo wszystko tu jest możliwe, bo this is Africa, to będziemy musieli z tym żyć. Za to największa afrykańska przygoda trwa dalej. Jak głosi hasło rajdu. Powodzenia chłopaki. Lećcie, lećcie. Co ma być, to będzie. Czekamy na naszego mechanika. Jedziemy na zakupy. Kupujemy niezbędne lamoty do silnika. I Piotrek bierze się do roboty. My mu pomagamy, żeby dało się pojechać dalej. Najnowszy raport taktyczny jest taki, że w nocy, jak już tam widzieliście, dojechaliśmy do Nawakrzut. Jesteśmy w serwisie. Serwis jest nawet czysty. Nawet pan codziennie rano przemywa te płytki. I nawet mają coś takiego, czego w Polsce nie widziałem. Eleganckie uchwyty, chociażby na szlifierki, jakieś do polerowania, inne cuda. To taki bardziej trochę detailingowy serwis, ale to nieważne, poradzimy sobie. Mamy uszczelkę pod głowicę, mamy pasek rozrządu, a w tym serwisie jest klucz do odkręcenia głowicy, w razie gdyby była taka konieczność. Więc za moment będziemy sprawdzać zawory. Jeżeli się okaże, że są całe, to tylko załatwiamy wałek, zakładamy wałek, ogień na tłoki i zapierdalamy za stawką. A jeżeli się okaże, że musimy robić głowicę, to nie wiem, zobaczymy, wyjdzie w praniu. Jest 13, mamy wałek rozrządu, bierzemy się za jego wymianę. Tak wygląda Nawakrzut, jak zaczyna się robić trochę bardziej gorąco. Mauretania w 1981 roku jako ostatni kraj na świecie zniosła niewolnictwo, ale zrobiła to tylko oficjalnie. Tak naprawdę praktykowana jest ona do dzisiaj. Przepisy w tej kwestii są zasadniczo martwe.
I nie będę pokazywał człowieka, ale mamy osobistego niewolnika, który od godziny 9 rano co chwilę przynosi nam kolejną szklaneczkę herbaty. Dostał rano zadanie, ma nam robić herbatę i robi nam tą herbatę z żelazną konsekwencją i nawet nie jesteśmy w stanie się go pozbyć. Kurwa, różne rzeczy w życiu widziałem, wiedziałem czego się tu spodziewać, ale trochę to jednak za każdym razem mną rzuca, jak zdaję sobie sprawę z tego, w jakim kraju jestem i co przeżywam. Działamy, może nam się uda jeszcze dzisiaj stąd wystartować. Czyścimy powierzchnię przed złożeniem silnika. Tutaj pojawi się za chwilę nowy wałek, który przyjechał, szybko i sprawnie załatwiony. Ze wstępnego sprawdzenia kompresji wygląda na to, że chyba wszystkie zawory są ok, ale dowiemy się dopiero po złożeniu silnika. Znaczy złożeniu całej tylko tej góry, bo nawet nie można tego nazwać rozebraniem silnika. Piotrek w tej chwili to wszystko czyści. Piotrek, nasz bohater. Tak, za chwilę składamy i będziemy próbowali odpalić. Trzymajcie kciuki. Tak, wiem, że trzymacie, ale trzymajcie jeszcze bardziej. Jak wszystko pójdzie dobrze, to może za 3-4 godziny uda nam się stąd wyjechać. I będziemy zapieprzać do Senegalu na pełnym ogniu. I pan po prostu pojechał z Piotrkiem, nie pozwolił mu wysiąść z samochodu nawet, potem wałek. Z jakiegoś chyba jeszcze godzinę temu pracującego silnika go wyciągnęli razem z półpanewkami. My zdjęliśmy ten pęknięty, wszystkie zawory w tym momencie się zamknęły. No i wzięliśmy klucz i wałem obróciliśmy 2 razy, słuchając, czy wszystkie zawory, sprawdzając, czy wszędzie jest kompresja. No wszędzie była, nigdzie nie było gwałtownego przeskoczenia. No dobra, to ryzykujemy, zakładamy ten wałek. Założyliśmy, ok, odpalenie. To tak się oczywiście szybko opowiada, ale to był cały dzień pracy. No i w tym momencie rajd nam trochę odjechał, bo w nocy jak nas dociągnięto, to oni rano tego dnia wyruszyli do Senegalu, a my ten dzień, kiedy oni jechali do Senegalu, spędziliśmy w warsztacie. I stwierdziliśmy, że tego dnia już nie damy rady jechać, idziemy spać na Nouakchott i następnego dnia będziemy ich gonić, a oni wtedy będą mieć następny dzień, kiedy jedą dalej. Także zaczynało nas dzielić 1000 km. To jest główna wyjazdowa droga z miasta. Nawet widzieliśmy, jak pan zamiatał ten syf. Tu jest pan biały, leczący ludzi. Niepojęte. Panu, jak trafić na wszystko. Tak, te auta po lewej czekają, żeby przejechać. A przejazdu jest na jedno auto plus kamień. A tu po prawej za tym niebieskim płotem budują jakiś wiadukt. I to całkiem potężny. To są chińskie inwestycje, których jest tutaj bardzo dużo. W metro bym nie wierzył. Na chuj metro, jak oni mają na wierzchu dużo miejsca. Pierdolenie z metrem. Przypominam, odbiór filmu to jest mniej więcej 10% rzeczywistych doznań. Uważaj, ktoś nie wie. Szoruje skubaniec po prostu po ziemi zderzakiem. No coś niepojętego. No i my ten 1000 km rypnęliśmy po prostu na strzała, gdzie oczywiście organizator starannie uprzedza, że broń Boże nie jeździć w nocy po Afryce. No jest to takie trochę zdejmowanie z siebie odpowiedzialności, że jak coś się stanie, to ja was ostrzegałem, tak? No więc my wiemy, że nie oszukujmy się, kupa załóg jeździ w nocy, bo niektóre odcinki są takie, że no nie masz możliwości i musisz kończyć po ciemku. Na całe szczęście, znowu, będąc przygotowanym po doświadczeniach przed 8 lat, kiedy mieliśmy tylko takiego LED-bara, to teraz dałem takie 4 patelnie z diodami Cree, lampy robocze. 400 metrów drogi przed nami po prostu jest tunel światła. No ale to problem jest dlaczego? Bo nie wiem, bo może ktoś was porwać, czy wyjść wam słoń, żyrafa, czy... Słonie i żyrafy są w zoo. W tamtym terenie nie występują, więc ci nie grożą. Największym twoim wrogiem, przeszkodą i największą kanalią, jaka może się pojawić, jest stary, klasyczny, poczciwy osioł. Osły prawdopodobnie mają dyżury. Część tej bandy śpi w dzień, a część w nocy. To są jedyne zwierzęta, które 24 na dobę mogą wyleść. I to jest tak, że jak jedziesz i widzisz w tych swoich 400 metrach światła osiołka na boku,
to już zdejmujesz nogę z gazu. Bo to nie jest tak, że osioł Cię widzi, o, zbliża się jakieś dziwne, białe światło, lepiej będę stał na poboczu. Nie, osioł myśli inaczej. Osioł myśli, o, idę już tak długo, jeszcze będę szedł dalej. I ma to w dupie, że Ty nadjeżdżasz. Wchodzi Ci prosto pod koła przy dowolnej prędkości. Plus drugi problem, lokalni mieszkańcy są czarni. Ich nie widać. Dokładnie. Zwłaszcza jak idą nago. A przynajmniej skąpo, że tak powiem, tylko ubrani, to też ich nie widać, to też jest problem. I jeszcze jest trzeci problem, to są kierowcy lokalni. Zasadniczo powinno się po zapadnięciu zmroku zrobić sobie 2-godzinną przerwę i poczekać, aż całe towarzystwo pójdzie spać. I dopiero po 2 godzinach ruszyć dalej. No ale Ty też chcesz iść spać, więc tych 2 godzin nie czekasz, tylko jedziesz. No i niestety ci kierowcy lokalni to jest też koszmar, tym bardziej, że kiedy 8 lat temu byliśmy Żukiem, mieliśmy tylko tego naszego LED-bara, to my byliśmy, że tak powiem, królami szosy, bo nikt inny czegoś takiego nie miał. Minęło 8 lat, chińskie LEDy dotarły i tam. To, co mają zamontowane na tych samochodach, to jest masakra w nocy, jak się jedzie. Więc to jest to kolejny kamyczek do tego, żeby nie jeździć w nocy. No ale nie masz wyjścia. 3 rano dojeżdżamy do biwaku w Tambacoundzie w Senegalu. Po drodze mijamy senegalską Częstochowę, 52 meczety w jednym mieście, 1 milion pielgrzymów właściwie jest w mieście na stałe, bo jak się w jednym meczecie kończy pielgrzymka, to w innych i tak jakaś trwa, więc cały czas. Miasto nie ma żadnej obwodnicy, wjeżdżasz do niego i po prostu przebijasz się przez te uliczki. Tu jakieś dziwne pienia, ludzie różnie ubrani, jakieś stragany, jakieś coś i po prostu przebijasz się przez to. My dzięki temu, tej naszej awarii mieliśmy tego farta, że jechaliśmy w nocy przez tą Częstochowę, to się chyba Tuba nazywa ta miejscowość, natomiast załogi, które jechały w dzień, to spędziły 2 do 3 godzin na przebiciu się przez miasto w 40-stopniowym upale. Więc my przejeżdżamy przez tą Tubę chyba w 40 minut, dojeżdżamy do Tambacoundy w Senegalu. Jest 3 w nocy. 3 tenorów pokonało granicę Tres Amigos. senegalską. Tres Amigos to załoga zupełnie inna, nieważne. Mamy papiery, wizy. Mamy tu kwity i tak dalej. Więc tak, wyjechaliśmy ze śmierdzącej Mauretanii przez tym razem Park Narodowy. Zobaczyliśmy guźce, takie świnie z Afryki i różne inne zwierzątka. Mamy trochę fajnych zdjęć. Wszędzie golą na hajs, więc tu 10 euro, tam 10 euro, płacz, biały, kurwa. Chciało Ci się wycieczek, to beceluj. No i dojechaliśmy do Senegalu, dostaliśmy wizy senegalskie, promesę na wizę gwinejską, bo to oczywiście rzeźba w gównie. Ale 3 miesiące jest. Tak, papierów od jasnej cholery, ale poszło nam to w może 20 minut. 15-20 minut obie granice, więc nie jest źle. Zasuwamy kupić kartę, żebyście mogli obejrzeć to wspaniałe nagranie. Gonimy stawkę. Dzisiaj musimy dojechać do Tambacoundy, więc będzie ciężko. Godzina 1 w nocy czasu lokalnego, zapierdala jakaś ciężarówka, więc się będę streszczał. Jedziemy przez Senegal, zostało nam 130 km, żeby dogonić peleton. Trochę ciemnawo, chłopaki palą papierochy. Dobry wieczór. Straszne nauk, obrzydlistwo. No ale cóż, nie będę ich tutaj próbował na siłę zmienić. Dajemy radę, trochę śmierdzi, w powietrzu wisi jakiś straszny syf i cały czas mamy wrażenie, że widzimy mniej niż powinniśmy widzieć. Smog jak w Krakowie. Smog jest taki krakowski typowo. No w Mauretanii było lepiej, też śmierdziało, ale przynajmniej powietrze było bardziej przejrzyste. No i za 1,5 godziny dojedziemy, jest super, szatan idzie jak marzenie, nic się nie dzieje i z grubsza to tyle z tej nocy. Rozkładamy po cichutku namiociki, nie namiociki, tylko te stelaż do hamaków, roju namiocik, idziemy spać. Rano się budzimy i jest się ten moment dumy i chwały, kiedy jest się bohaterem. No bo już wszystkie załogi wiedziały, że rozwaliliśmy rozrząd, tak? Teraz stwierdził, że on już wie, jak jest wałek rozrządu chyba w 9 językach, bo każdy, kto przychodził z nim pogadać, tak, no wałek rozrządu, no brawo chłopaki, jak to zrobiliście i w ogóle sukces. Więc mówię, przez moment jesteś bohaterem, wszyscy Cię chwalą, takie fajne uczucie, nawet piwo dostaliśmy. Widziałeś, co tu jest? Widziałeś? No widziałem, co tu jest, chodź Roju, chodź. Po 3 tygodniach życia jest zwierzęta bez piwa. W Senegalu jest piwo, chociaż wcale nie jest tak łatwo dostępne. No zimniutkie, tak, zimniutkie, bardzo dobre. Zaraz zobaczymy, jak smakuje senegalskie piwo. Mamy tylko 2. Ostatnie wypiliśmy, to trzeba Piotrka obudzić jeszcze. To Ostatnie piwo. jedno na razie, to na Dobrze, potem. ostatnie piwo wypiliśmy w Budapeszcie chyba, jak dobrze pamiętam. Tak? Tak, ostatnie w Budapeszcie. O. A to malijskie. O. Belgijskie? Ale ważne, że w Senegalu. Całą noc goniliśmy stawkę rajdu, a rano nasz samochód z powieszonymi hamakami wygląda tak.
Tutaj jeszcze Piotrek wisi w swoim, a mój już jest złożony, naciągnąłem larwę. Larwa to jest bardzo fajny patent. Tu w środku jest hamak, ocieplacz, śpiwór i poduszeczka, na której uwielbiam spać. I cały ten element zajebiście się kompresuje i wchodzi tutaj do tego kufra. W sumie obydwa hamaki mieszczą się w jednym kufrze razem ze śpiworami, więc dużo miejsca nam to w podróży nie zajmuje. Tutaj lesowik chapeau bas, świetnie wymyślone. Jeszcze do tego jest siateczka, dzięki czemu to, co jest w środku, po prostu nie kiśnie. Bardzo mi się to rozwiązanie podoba i upraszcza nam codzienne rozkładanie i zwijanie obozowiska. Bo akurat się okazało, że w Senegalu piwo jest legalne i dostępne, no taka podlizna, ale dało się wypić i było zimne. No i potem jest dzień, w tym Senegalu jedziemy do miejscowości, oczywiście wyleciało mi teraz z zęba, chyba Dindéfelo. W Dindéfelo jest z kolei taki obóz zrobiony na wygolonej dzień wcześniej sawannie, gdzie jeszcze przychodzi cała masa lokalesów i hordy dzieciaków. I to jest to, czego ja bardzo nie lubię w tym rajdzie, czyli to są dzieci lokalne. To znaczy nic nie mam do dzieci, natomiast dzieci lokalne są niestety niesamowicie rozpuszczone przez wszelkiej maści turystów i tak dalej. I to słynne cadeau, czyli po francusku prezent lub petit cadeau, czyli mały prezent. Ale ostatnio właśnie zredukowali. Już nie ma petit cadeau, tylko właściwie bardziej jest cadeau, bo jest krócej. Już wolą duże prezenty. Tak, wolą duże prezenty i to cadeau jest takie szybko wypowiadane. No więc to jest, oni wszyscy mówią wyłącznie cadeau. To jest, jakby Ci wylądowali kosmici i mówią kurwa tylko cadeau. Masz potąd ich masz, plus oczy dookoła głowy i wszystkiego musisz pilnować, bo co nie jest przymocowane do kogoś lub do czegoś, to jest właściwie wolne i można sobie to zabrać. I trzeba na to bardzo uważać. To nie jest też intencjonalne w przypadku dzieci, ale w przypadku dorosłych jak najbardziej może to już być też intencjonalna kradzież, tak? Więc trzeba po prostu na to bardzo, bardzo uważać. No i oczywiście płać, tak? Czyli kolejnych tam chyba 10 euro za nocleg w tym wspaniałym miejscu, gdzie nic nie ma. No i zaczyna się dzień następny, a jeszcze była wycieczka do wodospadu, też oczywiście płatna, z przewodnikiem. Fajne uczucie, 40 stopni miałeś upał cały dzień, idziesz się wykąpać w wodospadzie. Więc idziesz 40 minut do tego wodospadu, już potąd masz tej wycieczki, po takich wielkich kamieniach, dochodzisz, czujesz to w powietrzu, taki ten przyjemny chłodek, no jest, nie wiem, 22-24 stopni przy tym wodospadzie. Zajebista sprawa. Wchodzisz do wody i w tym momencie, tak szybko jak do niej wszedłeś, tak szybko z niej wychodzisz, tam ona ma, nie wiem, 6 stopni, może 8, czujesz się jak w Tatrach, w górskim potoku. No twardziele tylko wybitni się byli w stanie wykąpać. I 40 minut plujesz z powrotem i jak wrócisz, to znowu jesteś cały spocony, brudny i właściwie cała Twoja wycieczka. No tyle, że ładny widok. Ma to sens. Ma to sens, tak. No i potem następny dzień wstaje i my mamy się dostać do Gwinei. Gwinea to jest miejsce, przy którym nawet chyba ta Mauretania trochę wymięka, bo to jest też bardzo mocno islamski kraj. Mauretania jest chyba 99,8%, a Gwinea jest jakoś niewiele mniej. Rządzi tam junta wojskowa, wszystkie social media są zablokowane, naród ma się zajmować innymi rzeczami, a nie tam głupotami. To akurat dobre. I organizator wpadł na zajebisty pomysł, że sobie offroadem przejedziemy do Gwinei z Senegalu. Tak się jedzie po senegalskiej sawannie, zasuwamy do Gwinei. Co chwila są takie przepusty na rzeki okresowe, jak ten w tej chwili. O. 450 km po szutrach i czerwonych drogach. Samochód jest po prostu wypełniony tym czerwonym pyłem. Atrakcja jest średnia na jeża, ale co tam? Jak komuś się nie podoba afrykański pył, to przecież zawsze może oglądać relacje na YouTubie z różnych wypraw. A my po to przyjechaliśmy tutaj, żeby przeżyć coś fajnego. Zobaczcie, 40 stopni w samochodzie, wilgotność 10%, więc nie jest źle. Temperatura silnika, nie wiem czy będzie widać, 85 stopni. To jest ziemia niczyja pomiędzy Senegalem a Gwineą. Jest to droga krajowa numer nie wiem jaki, prowadząca właśnie do granicy gwinejskiej, którą pokonujemy z prędkością pędzącego żółwia. Dziury są niesamowite.
cała ta ziemia niczyja to jakieś chyba 8 km jazdy, ale to tak naprawdę jest jazda wzdłuż granicy, a nie przez granicę. No i tak jedziemy i jedziemy sobie te 300 parę kilometrów przez sawannę. Ci na szczęście nie krzyczeli, ale jeszcze w Senegalu bez przerwy było kado, 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 monsieur, kado, kado, kado. To jest prezent po polsku. Oni tu wszyscy chcą prezentów. Tak zostali nauczeni przez białych. Oszaleć można. Jak się jechał do Afryki, tak będzie leżał. Wjechaliśmy do Gwinei. Droga do przejścia granicznego to było chyba ze 100 km takiego srogiego offroadu. Trochę mamy tego dosyć, więc wjechaliśmy na krajówkę. Różni się tylko tym, że jest gładsza i szersza, ale kolor, doznania są podobne. Powiem Wam szczerze, że tak naprawdę to ja nie lubię dzieci, a od dzisiaj to zacznę jeszcze do tego nienawidzieć. Właśnie w czasie tej podróży te dzieciaki tutejsze są po prostu niemożliwe do zniesienia. Ciągle wołają prezentu i tak dalej. Czepiają się samochodów, rzucają kamieniami, robią różne cuda. No udało im się urwać nam nasz spoiler z tylnej klapy. Rajdowy. Wyrwać z korzeniami. Wyrwały go z korzeniami, próbując nam wskoczyć po prostu na samochód. Nie chcę używać brzydkich słów, więc nic więcej nie powiem. Sami sobie dośpiewajcie. A my jedziemy dalej. Na razie. No. Wszystkiego bym się spodziewał, tylko nie tego. To był chyba najcięższy dzień, jaki zaliczyliśmy. 460 km albo 430, teraz nie pomnę, i robiliśmy to 18 godzin. Z czego pierwszych chyba 120 km robiliśmy od rana do wieczora, bo ostatnich 10 jechaliśmy już po ciemku. To było przez jakieś 8 wiosek przejazd. Tam straciliśmy spoiler w BX-ie, bo lokalne dzieciaczki, które wszystkie mają na imię Kado, próbowały nam wskoczyć na samochód, jak jechaliśmy wolno. No i jak chyba tam 3 się zapało tego spoilera, no to on nie jest też nie wiadomo z czego, tak? Dźwignia, masa robi swoje, więc po prostu spoiler odpadł był. I dojechaliśmy do miejscowości, do miejsca, gdzie się te tortury skończyły, bo to była droga gruntowa, bardzo kamienista miejscami, momentami to były w ogóle rowy, był moment, gdzie zawieśliśmy po przekątnej na dwóch kołach, a całe szczęście, że mieliśmy spawane te nasze słynne progi z profili stalowych, więc nam się auto nie zgięło, wszystkie drzwi się otwierały. Jedziemy przez tą Gwineę już kolejną godzinę. Droga jest cały czas taka, raz lepsza, raz gorsza. To jest piekielnie ciężki dzień. Naprawdę dostaliśmy już mocno w kość, a przed nami jest jeszcze 200 km do celu. No i mamy piękny kolejny pożar buszu sawanny. Kuźwa, nigdy nie zapamiętam, czy to się czymś różni, czy to jest to samo, a tylko nazwa jest z dwóch różnych krajów. No mniejsza o to. Pali się, dymi, oni w tych wioskach też palą wszystko, co się da. Trochę to śmierdzące. No ale cóż, zachciało się Afryki. Trzeba być twardym. Lecimy dalej. No i tylko tak. Moment, kiedy mamy dojechać, tak, dojeżdżamy do końca tych tortur. Jeszcze mamy te 300 km gdzieś jazdy przed sobą po asfalcie. No i jesteśmy w sumie zadowoleni. Jest godzina tam, nie pamiętam, 19, zrobiło się ciemno. To 300 km, no to tam jest asfalcik. Dobra, dmuchniemy to powiedzmy w 4-5 godzin. Jakoś to będzie o północy, no powinniśmy zobaczyć obóz. No, takiego. Gwinea to jest jakaś absolutna aberracja. Samochody zniknęły, są nieliczne, za to progi zwalniające są najpotężniejsze, jakie widziałem w życiu. Przypierdoliliśmy z hukiem podporą wału, na całe szczęście jej nie urwaliśmy. Węgier swoim samochodem upieprzył wydech na pierwszym progu w tym kraju, na jaki się natknęliśmy. Coś niewiarygodnego. Latarnie postawione z panelami słonecznymi. Nie świeci ani jedna. Żadnego oznakowania tych progów. Ludzie są wszędzie. Motorki wszechobecne. I jebie palonym plastikiem niesamowicie. Coś kosmicznego po prostu. A my mamy 200 parę kilometrów do przejechania. I jak zwykle po ciemku. Naprawiliśmy podporę, która się zgięła. W serwisie wulkanizacyjnym pan miał odpowiednich rozmiarów młot, 3 szybkie ciosy i sprawa rozwiązana.
a te smugi, które tu widzicie, to oczywiście film tego nie oddaje. Powietrze jest po prostu pełne jakiegoś takiego dymu, pyłu, cholera wie czego. Gęste jest, po prostu siekierę można by było powiesić. A jak przejeżdżamy przez miasteczko, to jest tak 3 razy bardziej i 3 razy mniej widać, że tak powiem, a więcej tego pyłu. No i śmierdzi wszędzie palonym plastikiem. Także utylizacja butelek po wodzie idzie pełną mocą, a my mamy jeszcze 200 km do obozu, dojedziemy pewnie koło północy i zapieprzamy. A jutro jeszcze jeden cały dzień spędzimy w tym wspaniałym kraju, zanim się z niego wydostaniemy do Sierra Leone. I boimy się pomyśleć, co będzie na powrocie. Jakieś 200 metrów po wjechaniu na asfalt pojawił się leżący policjant. A ponieważ, tak jak powiedziałem, napęd... Czarny? No ciemny, taki mało widoczny. A ponieważ to jest kraj biedny, są w nim motocykle. A jak są motocykle i trzeba spowolnić ruch motocyklowy, to robi się leżącego policjanta tak, że się kładzie krawężniki w poprzek i daje się tylko nieduży najazd z cemenciku, taki ulepiony. No i my w BX-ie, jak mówiłem, napęd ten na 4 jest dziwnie rozwiązany i między innymi takim jednym jego elementów dziwnych jest łożysko podpory wału, które jest najniższym punktem w samochodzie. Już sobie możesz dośpiewać resztę, podejrzewam, że już wiesz, co się wydarzyło. Więc na tym pierwszym leżącym policjancie, akurat ja prowadziłem, tyle co zdążyłem wsiąść za kierownicę, podnieśliśmy samochód i tak w pozycję terenową, bo BX ma taką możliwość, że ma pozycję do jazdy i pozycję terenową i tak pierdoliłem w ten próg, że zgiąłem to łożysko podpory po prostu, tak, że nie dało się jechać. Dżit, wał nam pracował. Tak się złożyło, że się rozdzieliliśmy z drugim BX-em. Okazało się potem na biwaku, że oni dokładnie na tym samym leżącym policjancie wywinęli dokładnie to samo co my. Także też mieli zgięte łożysko. Przy jakimś serwisie wulkanizacyjnym się zatrzymaliśmy, wielki młot pożyczyliśmy od pana, no i 3 razy w drugą stronę i naprostowaliśmy to. I jechaliśmy do godziny znowu chyba 3 czy 4 nad ranem, żeby dojechać do kolejnej miejscowości. No i ta droga była raz lepsza, raz gorsza, to leżące policjanty, gdzie właśnie nie ma żadnego oznaczenia, albo jest za i cały czas pilot z kierowcą oczy tak, co się dzieje. Więc jechaliśmy z chłopakami z Mitsubishi, bo tak się akurat złożyło, w parze. I raz oni prowadzili, raz my i przez CB Radio cały czas ciągle było uwaga dziura, uwaga leżący policjant, uwaga osioł na poboczu, uwaga to, uwaga tamto. I następny dzień znowu parę godzin tylko snu, a jeszcze straciliśmy chyba 1 kulę hydrauliczną, więc jeszcze ją rano wymienialiśmy. Chyba najbardziej koszmarna noc, mam nadzieję, za nami. W Gwinei praktycznie nie ma dróg. Trochę asfaltu od czasu do czasu i te jebutne progi zwalniające. Jechaliśmy 400 chyba 50 km, 440, nie pamiętam, przez 18 godzin. Tak, 4 nad ranem byliśmy w obozie. Teraz jest 8. Już wstaliśmy po 4 godzinkach, szybkie jedzonko i zapieprzamy dalej, bo dzisiaj mamy 260 km w podobnych warunkach. Kraj niewątpliwie piękny, ale totalnie dziki. To jest dopiero chyba pierwszy taki, można powiedzieć, afrykański kraj książkowo-podręcznikowo-filmowy z opowieści różnych podróżników z National Geographic i tak dalej. Tu jest dopiero czuć tą taką prawdziwą afrykańską dzikość, brak technologii i wiele innych rzeczy. Na przykład za mną jest latarnia, które zazwyczaj nie świecą, a w Senegalu świeciły doskonale. Lecimy dalej. Szybka wymiana gruszki hydraulicznej zawieszenia. Dla tych, co nie wiedzą, tam z tyłu są takie same gruszki jak tu z przodu, tak je nazywamy, grucha. Poprawna nazwa to sfera hydropneumatyczna, ale mniejsza o to. No więc jedna taka z tyłu nam strzeliła i teraz Piotrek właśnie ją wymienia. Odkręciła się? Jeszcze szmatuję. Szmatujesz jeszcze. No nie będzie za wiele widać. Chyba z drugiej strony. Nie będzie widać, bo tutaj są te gruchy 4x4 w innym miejscu niż klasycznie. No i co, zaimprowizowany warsztacik, jedziemy z koksem. I mamy dojechać do następnego biwaku w Gwinei. I tam jest, nie pamiętam, też jakoś niezbyt duża odległość, bo też coś koło chyba 400 km. No i też myślimy sobie, no nie no, jak ten wieczór poprzedni był taki nawet w miarę ok, to też jakoś damy radę. No, 6 godzin piesze, 120 km. To są te materiały, które Ci pokazywałem. To wstawisz pewnie przebitki, więc po prostu asfalt się pojawia i znika. A nawet jak jest, to jest tak dziurawy, tak poorany, że regularnie hamujesz do zera i patrzysz, którędy przejechać. No i była też taka droga przez Kamieniołom. To najwyżej sobie wytniesz.
bo no, nazwę jej nadaliśmy. To była droga wyrąbana kutasem szatana w skale. 26 km w 3 godziny. Taki pył z tej czerwonej ziemi afrykańskiej, jak mąka, jak cement. I nawet jak zamknęliśmy szyby i wyłączyliśmy nawiewy i jedziesz, buda pracuje, jak pompka membranowa momentami. I widzisz, jak ci tu przy uszczelce ten pył powoli zaczyna wypełniać samochód, no nie? I zaczynasz go, wiesz, go wdychać i tak dalej. Natomiast jak spadną deszcze, jak się zacznie tam pora deszczowa, to się zamieni w to najgorsze błoto. To, w które, wiesz, zalepi natychmiast wszystko, więc ten przejazd to po prostu był jakiś koszmar. I my cali zadowoleni, że mamy to za sobą, że w ogóle spoko, dopóki sobie później nie uświadomiliśmy, że trzeba jeszcze wrócić. I tam nie ma innej drogi, więc czeka nas to znowu. Tak, i mamy dojechać do następnej miejscowości w Gwinei. Dotarliśmy tam, tak jak mówiłem, po przejechaniu około 400 km, z czego 6 godzin pierwsze 120, ale nie było tak źle, potem się okazało, że jest naprawdę super asfalt, no bo tu na scenę wchodzą Chińczycy, cali na biało, nie, na żółto, nie, na biało niech będzie, wchodzą ubrani. Więc Chińczycy bardzo mocno inwestują w Afryce na różne sposoby, bo to może być budowa fabryki mączki rybnej, to może być budowa fabryki czegoś innego, to może być budowa kopalni. I potrzebują dobrej drogi do portu. I te drogi budują, no więc udało nam się potem już resztę tej trasy pokonać taką właśnie nowiusieńkim, szerokim, fajnym asfaltem. 3 auta spokojnie się mieszczą, więc nawet jak wyprzedzanie nie stanowiło jakiegoś tam problemu. Tylko park maszynowy lokalny stanowi problem, bo na przykład jedziesz sobie spokojnie po górach i za tobą jedzie ciężarówka, w której dawno już nie ma retardera i ona jedzie na hamulcach. I ty, wiesz, zwalniasz, a widzisz w lusterku, że ona niekoniecznie ma jak zwolnić. I to są takie momenty, które trochę psują zabawę. No ale mniejsza. Jedziemy w każdym razie do ostatniego biwaku w Gwinei i zostaje nam dzień następny, kiedy przekraczamy granicę z Sierra Leone. No i organizator nam napisał w roadbooku, że w ogóle super, bo Sierra Leone to taki fajny kraj, bo tam ta kultura Kado jest nieznana, i że w ogóle już nie będziemy molestowani i tak dalej. No super. Przejeżdżałem przez granicę, skończyło się Kado, zaczęło się money, money, money. Wszyscy kurwa znają Abbę. O tego już organizator nie napisał, także że po prostu Sierra Leone jest krajem anglojęzycznym, więc czemu mieliby mówić po francusku? Więc jest money. Teksty typu give me gift, czy tam give me Kado, różnie to wymawiali w różnych miejscach od strony władz, czyli jakichś tam policjantów, to też było zupełnie, że tak powiem, normalne. No my nie jesteśmy z tych, którzy lubią rozdawać prezenty, nie jesteśmy świętymi Mikołajami, więc mamy swoje sposoby na pozbywanie się upierdliwców i po prostu mówimy wyłącznie po polsku. Z szerokim uśmiechem i to załatwia sprawę. Nawet w ten sposób zamęczyłem policjanta, który się przyczepił do tej naszej pękniętej szyby, ale o tym za chwilę. No i dojeżdżamy do Sierra Leone. Nie jesteśmy w Europie. Dalej jesteśmy w Sierra Leone. Mamy 20 pieniążków. 20 pieniążków. I zaraz zapłacimy za przejazd autostradą. Szczena mi opadła. I bardzo ładna pani nas obsługuje. Nawet numer rejestracyjny wyświetliło na wyświetlaczu. Druga grupa i tak dalej. Dziękuję. Jedziemy z koksem. Tylko, że MP zabrakło. O, nieważne. Czytali cyferki. Szok i niedowierzanie. I to naprawdę jest autostrada. Pierwsza płatna, jak jechałem w Afryce. Pomijając oczywiście kiedyś tam Maroko, ale Maroko to jest taka Afryka, jak nie będę mówił co. To lecimy. Zostało nam 60 km do plaży. No to pierwsze zetknięcie z Sierra Leone. W roadbooku napisali, że są mili, fajni, nie próbują wydymać białych. No białych może nie, dymają wszystkich. Najlepsza, najlepiej wyglądająca stacja benzynowa w okolicy. Nie jakaś popierdółka, pozostałe wyglądają tak, że nasrać i węża wpuścić. I na tejże stacji do naszego samochodu, w którym dopiero co błysnęła rezerwa, weszło 71 litrów ropy i kazaliśmy panu przestać lać dalej, bo nasz zbiornik suchy ma pojemność 66 i ani grama więcej i my to doskonale wiemy. Także taka atrakcja na początek pobytu w Sierra Leone. W Sierra Leone jest taki pomysł orga, że dojeżdżamy na plażę i na tej plaży spędzamy zajebistą imprezę. Oczywiście samochody,
tak zwane ośki na tą plażę nie wjeżdżają. Musisz mieć napęd na 4, żeby sobie poradzić, więc nasze BX-y pięknie pruły po tej plaży. Bo to jest, wiesz, przecinasz ją wjeżdżając na tą mokrą część, lecisz tą mokrą częścią, tam nie pamiętam, chyba ze 300 metrów i wskakujesz na ten piach i tam już zostaniesz. I tam właśnie rozłożyliśmy obozowisko, w ogóle kapitalna sprawa. No przychodzi do nas pan, rybak, który złowił takiego wielkiego, nawet nie wiem co to było, czy to był jakiś wielki ten homar, czy jakiś inny skorupiak. I on się pyta, czy my to chcemy zjeść. My mówimy, że tak, zjemy to. To on nas zaprasza do swojej restauracji, tu obok, 80 metrów pod drzewem na skraju plaży. Tam jakiś grill stoi czy coś i że mamy przyjść tam za 10 minut, to już będzie gotowe. No i poszliśmy, 10 minut, this is Africa, lub jak ktoś inny powiedział kiedyś, my mamy zegarki, oni mają czas, więc te 10 minut zmieniło się w 1,5 godziny, ale nie zmienia to faktu, że zjedliśmy to zwierzątko, bardzo smaczne. No i była impreza zorganizowana przez w ogóle przy współudziale Ministerstwa Turystyki Sierra Leone, bo to już organizator ma tam swoje kontakty. I następnego dnia rano jest 45 km drogi na linię mety. Taki totalnie lightowy dzień, w teorii. 45 km przez Sierra Leone do mety jedzie się 4 godziny. Przejeżdża się przez wszystkie chyba bazary w mieście. No, widzieliśmy przeróżne rzeczy. Po prostu no, jedziesz przez bazar dosłownie. Tu chodzą ludzie, coś sprzedają albo siedzą przy jakichś straganach. Zresztą my takie bazary uwielbiamy, bo też w innych tych miejscach, gdzie byliśmy, czy to w Mauretanii, czy w Senegalu, to jak zatrzymujesz się, bo Cię korek na przykład łapie gdzieś, to kupowanie od tych ludzi jest zajebistym doznaniem, bo dostajesz bardzo świeże rzeczy. Kobiety mają na przykład miskę na głowie, w niej jest lód i Coca-Cola i jakieś tam inne napoje, więc po prostu ona się schyla, ty wyciągasz co chcesz, ona Ci mówi ile, albo Ci nie mówi, tylko dajesz jej banknot i czekasz na resztę. Raczej nie oszukują. No, mniej więcej wiemy, ile co kosztuje, więc jakby widzimy, że nas nie próbują wykorzystać. Świeżutkie bagietki, tak kupione pomarańcze, kupiona świeża kola, czy świeża, no zimna i masz już właściwie bananki jeszcze i masz bagietka, bananek, do tego trochę nutelli, którą mamy swoją w lodówce i już masz zajebiste śniadanie, czy tam taki powiedzmy lunchik przed obiadem. Ruszamy właśnie w konwoju do oficjalnej linii mety. Warunki są piekielne, iście 33 stopnie i w tej chwili już tylko 62% wilgotności, wcześniej było 74%. Pocimy się po prostu makabrycznie. Dojeżdżamy do końca najbardziej szalonego rajdu na świecie. Jeszcze zrobimy parę relacji, potem je hurtem wrzucę, bo mimo wszystko nadal nie mamy internetu i korzystaliśmy z pożyczonego, a w tej chwili go w ogóle nie mamy, ale to się ogarnie. Jedziemy do mety i ponieważ nie jesteśmy w National Geographic ani w żadnym innym programie telewizyjnym, to mogę powiedzieć Wam prawdę. Te kraje, przez które do tej pory przejechaliśmy, to jest niewyobrażalny syf, smród i naprawdę jest biednie. Ale to nie jest wina tych ludzi, tylko to jest problem bardziej Europy, która z tego kontynentu czerpała przez setki lat, nie dając mu za bardzo nic w zamian, a w tej chwili jeszcze wysyła tutaj swoje śmieci. Tutaj śmieci są palone, niszczone w różny sposób, ciągnie się cały czas taka śmierdząca nuta w powietrzu, to nie jest nic przyjemnego. I tu potrzebne są zmiany systemowe, których niestety no nie widać, żeby w ogóle ktoś je czynił w jakiś sensowny sposób. To jest dramat. Nie musicie tu przyjeżdżać, to nie przyjeżdżajcie. Jeżeli myślicie, że dojechaliśmy, to jesteście w błędzie. 45 km przez takie miasto jak Freetown to jest ni mniej, ni więcej, tylko jedziemy 3. godzinę i końca nie widać. Tak, dokładnie. I droga mniej więcej wygląda cały czas tak jak teraz. Co jakiś czas przejeżdżamy przez kolejny bazar, na którym jest po prostu gęsto, tłoczno, strach w ogóle telefon wystawić, żeby cokolwiek nagrać. Wszyscy się nami interesują. No ale teraz na szczęście chyba powoli zbliżamy się do celu. No bo ile można jechać te 45 km? No i te 45 km, mówię, przez te wszystkie bazary, przejazd przez linię mety, więc masz tam, nie wiem, 2 minuty na zrobienie sobie zdjęcia, no bo Ty już stoisz w tej kolejce tak ileś czasu, wszyscy przed Tobą się obfotografowali, ci za Tobą też chcą, więc nie masz za dużo czasu przed tym dmuchańcem wielkim, tą bramą meta.
No i tak się kończy rajd Budapeszt-Bamako. Fajnie jest zorganizowane to, że jest przedstawiciel Orga, od razu dostajesz kopertę z numerem załogi. W tej kopercie są certyfikaty. W sumie nawet nie wiem, gdzie mój wcisnąłem, chyba został w pracy. Czeka, aż go w ozdobną ramę oprawię i na ścianie chwały powieszę. No i potem masz odpoczynek i zastanawiasz się, co ze sobą chcesz zrobić i jak chcesz wrócić do kraju. No my mieliśmy zaplanowane, że jedziemy 18 dni w jedną stronę. Tak naprawdę my żeśmy cały czas myśleli, że to jest 16 dni. Dopiero jak po powrocie policzyłem dni, to okazało się, że to jest 18 dni, nie 16. Więc 18 dni rajdu i potem mieliśmy w planach około 4 tygodni na powrót. Tak, na takim lajcie, tylko nie, żeby się nie spieszyć. Więc my sobie zrobiliśmy tak małą pętlę, bo jeszcze byliśmy w Gambii. No i w Senegalu, o tej szybie wreszcie opowiem, tak, w nocy po ciemku nas zatrzymała policja i pan policjant poprosił o dowód, o prawo jazdy. Ja akurat prowadziłem, więc dałem mu oczywiście swoje i on poszedł. I wraca gdzieś tam, nie wiem, po 3 minutach i wręcza mi mandat na 6000 franków CFA. I pytam się go, po polsku oczywiście, z uśmiechem, pełną kulturą, stary, no ale wiesz, no za co jest ten mandat? No nie, bo ja to widzę. 6000 franków CFA, wiesz, ale ja nie wiem, co ty ode mnie chcesz. Wytłumacz mi. No i on próbuje coś i do mnie parlez-vous le français? A ja tak français? No parle français. Taki dumny z siebie. A on już widzę, że już mu zeszło, no nie? No to do you speak English? A ja English little. I wiesz, dokładnie tak do Ciebie się zachowuje, jak zachowywałem się do niego. Więc on... Próbuje, a nie wie co A co ja mam dalej zrobić, no nie? A ja do niego dalej. No ale wiesz, mógłbyś mi wytłumaczyć, tu jest to 6000. No ja nie bardzo wiem, o co Ci chodzi, no nie? Tak go trochę męczę, cały czas siedząc w samochodzie. W pewnym momencie stwierdzam, dobra, bo to marnowanie czasu jest, więc wysiadam, wyciągam komórę i zaczynam mu pisać na translatorze. I zaczynam mu pisać celowo, językiem niepotocznym, na zasadzie o co Ci chodzi, tylko językiem, czy mógłbyś mi wytłumaczyć, w czym jest problem, mój drogi przyjacielu? Bo wiem, że translator przetłumaczy to w cokolwiek przedziwny sposób na francuski. Mało tego, liczę na to trochę, że może trafię na jakiegoś mniej piśmiennego, który jak zobaczy tego typu zabawkę, to każe mi od razu zjeżdżać, no nie? Ale twardy był, więc sobie tak rozmawiamy parę razy. Potem ja mu daję telefon, on tam pracowicie wystukuje po francusku, tłumaczy mi na polski, widzę, że też są pierdoły, więc kontynuując, ja też piszę jakieś kolejne rzeczy i piszę mu, bo on mi napisał, twoja szyba jest potłuczona, to jest niezgodne z senegalskim kodeksem drogowym. A ja tak na niego patrzę i w głowie mam taką myśl, ty stary, przytomny jesteś, a nie widzisz tych wszystkich samochodów, które tu przejeżdżają, żeś się przyczepił do samochodu, który miesiąc temu przeszedł przegląd techniczny w Polsce. Jaki miesiąc temu? 3 tygodnie temu. Przeszedł przegląd techniczny w Polsce. Ile się czepiasz o potłuczoną szybę, która jest wypadkiem losowym? Piszę mu, to w Twoim kraju kamień spod ciężarówki wyskoczył i uderzył w moją szybę i tak dalej. Było to dzisiaj rano o świcie, kiedy tam żurawie jeszcze przelatywały po niebie i takie pierdoły mu sadzę, no nie? I to mu przetłumaczyło. I w pewnym momencie zwątpił i napisał mi, wybaczam Ci, bo mnie nie rozumiesz. Zabrał mi ten mandat, dał mi to prawo jazdy i jedź. Że jedyny przypadek, kiedy mieliśmy problem z policją z powodu tego, że mieliśmy potłuczoną szybę, a o reflektor się kompletnie nikt nigdy na całej trasie nie przyczepił. A w przeliczeniu na złotówki to jaki byłby to mandat? Wiesz co, około 8 euro. Także no, wielki nie był, tylko ja dla zasady, tak? To pewnie, że mogę mu ten mandat zapłacić, no nie zbiedniejemy od tego, no ale litości. Te auta, które tam jeżdżą, Zgadza się. i czepianie się nas, tym bardziej, że wiesz, jestem w podróży, to w ogóle jest takie, uważam, to nawet gdyby to był niemiecki policjant czy jakikolwiek inny, no człowieku, jestem w podróży, wracam do domu, ciężarówka czy tam cokolwiek wywaliło mi szybę. Co ja mam zrobić? Ty oczekujesz, że ja natychmiast tu się gdzieś zatrzymam, żeby ją wymieniać? Akurat szyba, no to nie koło, tak, że sobie je zmienię. Czy tam reflektor, czy coś prostego. No ale jeszcze potem wracaliście chyba przez Szwajcarię, prawda? My wracaliśmy, wyjechaliśmy z Sierra Leone przez Gwineę, tą samą drogą, przez drogę, którą wyrąbał szatan swoim członkiem, do Senegalu, nad Gambię. Wysadziliśmy Krzyśka, który odlatywał z Dakaru do Szkocji. On też miał niezłą drogę, bo poleciał, nie było prostego lotu do Szkocji, tylko przez Istambuł, więc leciał prawie tak jak z Warszawy do Stanów, to taka sama odległość z Dakaru do Istambułu i z Istambułu potem do Glasgow. Więc wysadziliśmy Krzyśka i wjechaliśmy do Gambii. No wjazd do Gambii to był też kolejny odlot, bo załapaliśmy się na kontrolę narkotykową. 2 godziny nas trzepali. Oczywiście chodziło o łapówę i skończyło się na $200. I oczywiście welcome to Gambia, no nie, have a nice day, bawcie się zajebiście.
Więc sobie wjechaliśmy i pojechaliśmy do takiego polskiego ośrodka w Gambii, to się nazywa Afropolis. Marek to stworzył tam ileś lat temu, też taki człowiek, który się nazywa Marek i tam mieszka, ożeniony z Gambijką, obieży świat. Stworzył świetne miejsce, takie fajne chaty pośród palm na sawannie, z basenem i tak dalej. No i tam Polaków trochę było, więc my też oczywiście w glorii chwały bohaterów, tak, 2BX, polskie tablice w Gambii, to jednak robi wrażenie. 4 dni tam spędziliśmy, kapitalnie odpoczywając. Jedyny problem, jaki mieliśmy, to gdzie w tym momencie będę leżał. Czy nad basenem, czy w hamaku między palmami, czy będę leżał koło stołówki, czy będę leżał w chacie, tak? Więc po prostu nie słuchać silnika, odpoczywać, co jakiś czas do wody wyjść, no i do oporu piwo. Podłe co prawda, bo to lokalne piwo to taki przeciętny sikacz, no ale wiesz, jednak jest mokre I ma bąbelki, jest zimne i jest cudowne, więc piliśmy to piwo, więc 4 dni tak spędziliśmy i potem znowu wyjechaliśmy przez Senegal, Mauretanię, Maroko, Saharę Zachodnią, Maroko, Hiszpania, Francja, Szwajcaria, Niemcy i Polska. Summa summarum, a jeszcze Gibraltar po drodze na chwilę. Więc summa summarum to 16 krajów i terytoriów zależnych. Udało nam się zaliczyć. Pytam tam Szwajcarię w kontekście tej szyby, tam też nie było, nikt nie patrzył na to? Wiesz co, to jest ciekawostka taka, że policja zniknęła z dróg. Odkąd wybudowano nowoczesne autostrady, to obojętnie czy w Polsce, czy w Europie, czy gdziekolwiek, nie masz policji na tym. Zresztą po co? Jeżeli coś, to są jakieś bramki, są jakieś, wiesz, odcinki pomiarowe, fotoradary, więc to wyparowało. Fotoradar Cię nie złapie z powodu szyby, bo czyha na Twoją prędkość. BX-em, który rozpędza się do 115, nie poszalejesz, więc tego fotoradaru też nie wyzwolisz, no nie? Więc jakby nie ma problemu. Zresztą mało tego, jak rozmawialiśmy z Bartkiem, który nas gościł w Szwajcarii, za co bardzo dziękujemy i też rzeczywiście Bartku pozdrawiam, to on nam powiedział, jak Cię szwajcarska policja zatrzyma, bo my się pytaliśmy, zanim tam wjechaliśmy, jak Cię szwajcarska policja zatrzyma i Ty zobaczą Twój oklejony samochód i tak dalej, to mi Ci piątkę przybiją, że Ty taki fajny krejzol jesteś i ten mówi, to prędzej w Niemczech będziecie mieć problem. Ale przez całe Niemcy też przerypaliśmy, nie widząc policji po tych autostradach. To zwykła statystyka. Albo będziesz miał pecha, albo nie. Polska jest pod tym względem najbardziej wredna jednak. No, tak U nas jest zawsze, wiesz, zawsze jest powód, żeby się przypieprzyć I już nawet łapówek nie chcą brać. no wiesz, polskiemu policjantowi to bym się chyba nawet nie odważył dawać. Afrykańskim nie daje z zasady, no ale jak bardzo musisz, no to nie masz wyjścia. No mówić, antynarkotykowi na granicy gambijskiej tam, ale też byli fajni kolesie, bo 400 wylądowało na stole, no stwierdzili, że 200 im wystarczy, no nie? Także Wydali resztę. jakaś taryfa obowiązuje, nie wiem, nie mam pojęcia, nie znam się na tym, takie zaskoczenie drobne było. No tak. Rajd jest, czy w ogóle cały taki wyjazd to jest zajebisty kop, którego dostajesz. Ja jeszcze, bo my wróciliśmy ile tam 3 tygodnie temu, chyba nie pamiętam, 6 czy 7 byłem w Polsce, tak? No to ledwie 3 tygodnie i ja tam jeszcze cały czas właściwie jestem. Ja jeszcze cały czas jadę. Ja jeszcze się nie mogę przyzwyczaić do tego, co codziennie mam, wiesz, do zrobienia. Moje myśli są jeszcze trochę w Afryce, tej co już byłem, i już są trochę w Afryce, w której będę za niespełna 2 lata, bo to zostało 20 miesięcy, a my musimy zbudować 2 smarty wyprawowe. I to nie jest taka wcale prosta sprawa, bo okazuje się, że na przykład jest cholerny problem, będziemy mieli z kołami. Po prostu nie ma złotego, dobrego rozwiązania, bo do smarta występują tylko felgi do smarta i koniec tematu. A my potrzebujemy po pierwsze trochę odsunąć te felgi, a nie chcemy za bardzo iść w dystanse i tu się pojawiają problemy właśnie z przerobieniem tych felg, plus smart ma z przodu węższe, z tyłu szersze, więc tu jest cała masa rzeczy do zrobienia, ale na całe szczęście w Stanach jest to bardzo popularne i tam są gotowe zestawy do liftu i opieramy się na amerykańskich doświadczeniach. No plus tu muszę wymyśleć całą masę rzeczy związanych z dostosowaniem tego pojazdu do tego, Jak żeby zamontować lodówkę. dało nim pojechać. Tak, lodówkę pewnie po prostu postawię na podłodze, ale jakiś muszę wymyślić przede wszystkim, jak powieścić hamak wzdłuż smarta, tak. bo ja uwielbiam spać w hamaku, tym bardziej, że właśnie w momencie, jak opuszczamy starą Europę, to przestaje padać deszcz. W tym okresie, kiedy jest rajd, deszcz nie występuje. Więc w ogóle Cię nie interesuje. Po prostu wieszasz hamak, mówisz dobranoc, idziesz spać. Jak jest, tak jak właśnie na Saharze, masz to rozgwieżdżone niebo i zasypiasz, tak, patrząc w to niebo, no po prostu jest bajer nieziemski. Albo budzisz się w środku nocy. I nawet jest lepiej, jak się budzisz, bo już reszta śpi, wszystkie światła pogaszone, już nie ma imprez, tak? I wtedy tak jest, wow, ależ to wygląda. Albo na sawannie jakieś zwierzątka dziwne wydają dźwięki
i To nie tak wiesz, co to jest. naprawdę podsumowując, po co tam pojechałeś? Dla przygody. Jak pojechałem tam pierwszy raz, to pojechałem po to, żeby zobaczyć, czy się da, bo 2 złombole żukiem, bałkany żukiem, no i tak ten żuk jest i tak złombol to już się wydaje taki za cienki, no bo co to jest 3000 w jedną, tak, to takie rzeczy to my robimy z palcem w nosie już teraz, no to zróbmy coś takiego bardziej wyczesanego. No ale się okazało, że w ogóle istnieje coś takiego jak Budapeszt do Monaco, bo ja, żeby była jasność, do 2014 roku nie miałem świadomości. Świadomość się pojawiła w 2015, w dniu, kiedy rajd startował po raz rzekomo ostatni. No i dupa, tak, już sobie pojechałem. Ale spotkałem się z człowiekiem, który mi mówi nie. To było też tak w ciągu chyba 2 dni. I mówi nie, jeszcze będzie jedna edycja, za rok, właśnie się zapisałem. No to ja do domu, wiesz, komputer, ogień, sprawdzenie co, jak, dobra, bach, zapisujemy się. No i właśnie ta klasa Spirit, którą organizator zrobił właśnie po to, żeby takie szalone auta mogły pojechać taniej, bo normalnie to tam koło 2000 euro jeszcze jest wpisowe za auto. Czyli przygoda. Tak, sprawdzić czy się da, a potem jak już wiesz, że się da, to chcesz to powtórzyć i to tak po prostu wciąga. Po prostu lubię oglądać świat, który się szybko zmienia za oknem samochodu, wiesz. Nie przepadam na przykład za chodzeniem po górach, bo jest za wolno. Widok jest cały czas statyczny, natomiast w momencie, kiedy jadę i szczególnie przez tyle krajów, wiesz, to jest, z Warszawy to jest około 9-10 tysięcy kilometrów do Sierra Leone w 18 dni, tak? No to naprawdę masz kalejdoskop taki, że... No, szczególnie w Afryce, tak? Tak jak mówiłeś, wyjeżdżasz z Maroku do Mauretanii i tak, no masz inny świat. Masz Hiszpanię, Maroko to taka trochę Hiszpania tam w dół, potem ci się zaczyna już Sahara, no to masz prawie 2000 km przez Saharę, potem zaczyna się sawanna, a potem już zaczyna się taki bardziej dżunglowy, zwrotnikowy temat w Gwinei i w Sierra Leone. I masz możliwość zobaczenia całej masy różnych rzeczy. Zwierząt dzikich akurat najmniej. Wiesz co, bo no, Afryka też jest ucywilizowana, zmiany klimatyczne robią swoje, te szlaki migracyjne się zmieniły, ludzi jest tam też przede wszystkim od groma, którzy muszą gdzieś mieszkać, te wioski, nie wioski. Dla tych zwierząt zostaje coraz mniej miejsca, więc nie spotkasz wielu dzikich zwierząt. Trochę ptaków, pelikany, flaminga chyba udało mi się zobaczyć i guźców było najwięcej. Krokodyl miał być, nie było, widocznie miał wolne tego dnia, trochę ptaków. Jeszcze jakichś tam innych, których nawet nie znam, bo się akurat ptactwem nie interesuje. A tak poza tym to kozy, osły i wielbłądy. No to co chodzi przy drogach. Natomiast kwestia jedzenia. Też taka może zajebista historia, wstawisz ją tam najwyżej gdzieś w środek. Zatrzymaliśmy się w Senegalu przy grillu, bo nie było akurat nic do jedzenia, jest piątek. Za chwilę tam się u nich zaczyna nie szabas, tylko... Zapomniałem, jak jest w islamie ta ich niedziela w piątek, no mniejsza o to. W każdym razie no nic nie kupimy, nic nie zjemy. Jest taki grill, wyglądający bardzo źle. I roju, jest grill, hamujemy. On pójdzie zobaczyć co jest. No i dochodzi. I pan ma na tym jakieś takie dziwne coś leży, jakieś takie dziwne mięso. I roju tak, no jak francuskiego nie zna, tak, a chciałby wiedzieć, co będzie jadł, więc do pana hał, miał, me, be, mu, no nie. A gość tak na niego patrzy i spod lady ucięty, świeżutki kozi łeb, tak mu wyjął i pokazał, no nie? A roju, a koza, bardzo dobrze, 3 poproszę. W ten sposób. This is Africa. Tak, this is Africa. W ten sposób się dowiadujesz, co będziesz jadł, tak? Koza. Dobra, to co chyba będziemy kończyć. Chyba tak. Dziękuję serdecznie. Streszczony wyjazd. Streszczony wyjazd. Tak, znaczy ja mógłbym jeszcze, wiesz, długo, ale to nie wiem, Miesiąc czasu w 1,5 godziny. Czy widzowie by to znieśli, jakbym jeszcze dłużej opowiadał, więc YouTube głupie jak widzi statystyki, bo wyświetleń jest mało, a długo. A długo, tak. Dobrze. Także ja dziękuję serdecznie Twoim widzom. Notabene w ramach Byle Czym to my się jeszcze spotkamy.